Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw, z kanału żuraw.pl. Dzisiaj wracamy do uniwersum RPszków, do uniwersum Zewu Cthulhu 7. edycji i będziemy kontynuować przygodę Monastyr, która jest adaptacją przygody Podróż do Grecji pochodzącej z 3. numeru Labiryntu, który jest artefaktem z zamieszłych czasów, bo z roku chyba bodajże 95, więc już na karku lat trochę ma. Ze mną są moi wspaniali gracze i graczki i zaczniemy w kolejności, jakiej są poustawiani na layoutie, na kamerkach, więc Rafał Zaraza, znaczy o ksywce Zaraza, bo tak nazwisko nie ma, jako Dragosz Dragomir, prawosławny duchowny. Szczęść Boże. Z Rumunii, z kraju Vlada Tepesza. Później jest Artur Everam, na co dzień programista, a po godzinach uzdolniony muzyk i wokalista prosto z Isinga jako Branisław Brozowicz. Cześć. Oficjalnie asystent profesora chorwackiego, którego nazwiska już zapomniałem. Gdzieś był napisany tam w notatkach. Tak. Zaraz znajdziemy. Matsoraki. Nie, Matsorakis to jest NPC z aktualnej przygody. Michajlo Waltrowic. Waltrowic. Okej. Tak. Potem jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią, jako Gertruda Myrtyl, bibliotekarka rodem z Doncaster. How do you do? A na końcu Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone oraz reprezentantka kanału Zębatka i przyszła mistrzyni gry, tutaj zatizuję na kanale żuraw.pl, będzie prowadzić jakąś przygodę. Kiedy jeszcze do końca nie wiemy, ale się zapowiedziała, że będzie. Już zacierasz rączki, widzę to. Tak, zacieram rączki, a w końcu będę mógł się znaleźć po tej drugiej stronie i trochę popsuć ci szyków. Tak, być tym wrednym, irytującym graczem. No, to moja specjalizacja, daj spokój. Przewiduje twoje wszystkie zagrania. I Jas będzie się wcielać dzisiaj po raz kolejny w rolę Idali i Fantri, greckiej reporterki z czasopisma, którego nazwa padła oczywiście też w poprzedniej sesji, ale też ją zdążyłem zapomnieć. Już wyszukam sobie na Topos, jakiś topos tam chyba było, coś mi się wydaje w nazwie. Eleftheros Typos. O, Eleftheros Typos, tak, dobrze. I tak, kto się podejmie ciężkiego wyzwania przypomnienia wszystkim nam i obecnym na czacie widzom, co się działo na ostatniej sesji, która jak na nasze standardy wcale tak dawno nie była w sobie. Long story short. Pan, jaśnie profesor Andreas Matsorakis zgłosił się jako szumny człowiek nauki do uczestnictwa w odmurowaniu mnichów, a raczej odmurowaniu komnaty po mnichach, która kilka wieków temu została rytualnie zamknięta wraz z 2 jednostkami w środku. W XVI wieku dokładniej, w klasztorze klasztorze Monastyrs, chyba o to chodzi. Czy Monastyr, klasztor to powiedzmy nazwy, które można mniej więcej naprzemiennie używać, one tam są różnice. Padła nazwa konkretnie tego monastyru, czy po prostu monastyr w Kalambace? Meteora chyba. O, dziękuję. W XVI wieku w klasztorze Meteora zamurowano 2 mnichów, którzy dobrowolnie poddali się temu w imię religii. My tą kryptę właśnie otwieramy. Pół sesji to tak naprawdę cele, tak. No, dla mnie miejsce, w którym człowiek śpi dobrowolnie, ciężko nazwać celą, ale niech będzie. Profesor Matsorakis po zebraniu się z nami, mniej lub bardziej zaskoczonym tym, jaka to śmietanka mu towarzyszy, jeszcze wyczekiwał pary naukowców historii z samego Nowego Jorku, z tego co pamiętam, Edgara i Laurę Kirsch, którzy przypłynęli tutaj wielkim promem prosto do Grecji. No i oczywiście pół sesji zwiedzania Aten, potem podróż, bo wjechaliśmy tam cały tydzień na koniach, jako że to jest 1918 z tego co pamiętam, albo 1920. 1920, lata 20 w Grecji. Lata 20. Jeszcze ciężko o szybszy transport. Aż w końcu dotarliśmy do Kalambaki. Jeszcze przenocowaliśmy u niejakiego Kostasa Eladiopoulosa, u którego dostaliśmy dobre śniadanie i wówczas szanowny pan Edgar Kirsch, który raczył przepłynąć pół świata, żeby również otwierać tę celę, ogłosił, że źle się czuje.
Więc Idalia, jak na empatyczną osobę przystało, wraz z Branisławem, jak na inteligentnego człowieka przystało, złożyliśmy panu Edgarowi wizytę, co by się dowiedzieć, czy na pewno nie da się go szybko postawić na nogi i nie zabrać ze sobą. Ale Edgar zawzięcie mówił, że nie. Przy czym wydawał się kompletnie zdrowy i po prostu znużony tym, że ktoś jeszcze raczy to podważać. W każdym razie zostawiliśmy go finalnie na dole i ruszyliśmy ku górze, aż dotarliśmy do ściany skalnej, gdzie jedyną drogą dostania się do klasztoru, który jest wmurowany w ścianę skalną na wysokości wielu pięter, jest linowa winda. Linowa winda wciągana siłą ludzkich rąk przez zakonników. Wciągnięte nas pojedynczo. 3-krotnie dowiedzieliśmy się, że nie ma kompletnie innej drogi wyjścia, nie ma żadnej zapasowej ścieżki, że wszystko sobie dostarczają za pomocą tej windy. Igumen klasztoru ojciec Nikolaos był bardzo zajęty przygotowaniami do otwarcia tych cel oraz w ogóle bardzo zajęty. Wydzielił nam jakiego Jonasa, który oprowadzał nas i tak naprawdę nas pilnował, żebyśmy nie dowiedzieli się za dużo. Nie upilnował nas wystarczająco, bo rozpierzchliśmy się mu pojedynczo, a on był jeden sam. To tam Branisław i chyba też Gertruda, ale mogę się mylić, na Branisław na pewno trafił na parę Chińczyków, którzy ponoć byli z jakiegoś zakonu gdzieś tam w okolicach Shaolin tybetańskiego czy innego, daleko wschodniego. 2 łysych ubranych w klasyczne szaty mnisie, tylko że Gertruda stwierdziła, że ich barwy absolutnie nie pasują do żadnego z klasztorów, o których ona wie. I prawdopodobnie to jest wielki pic na wodę, a nie 2 mnichów dalekowschodnich, przepraszam. Udało mi się na pewno, pamiętam jeszcze, ojca Nikolaosa wreszcie naciągnąć do tego, żeby mi opowiedział troszeczkę o zarówno przebiegu obrządku, jak i o tym, coś jest jeszcze spodziewane, trochę o historii tego klasztoru. Typowa praca dziennikarza, który musi zbierać informacje i wciskać nos wszędzie. I pamiętam, że w międzyczasie Branisław odważył się przetrzepać rzeczy panów Chińczyków. I on tam znalazł, pamiętam, 2 księgi. I jedna to była obrona przed czarną magią, a druga, zabijcie mnie, nie pamiętam. 2 księgi i zwój. 2 księgi i zwój, ale zwoju nie zapierdzielił, z tego co pamiętam. Zwój był po mandaryńsku. A, no to tak. No i cóż, poszliśmy spać i następnego dnia dowiedzieliśmy się... I urządzenie, znalazł urządzenie wyglądające jak kamera. Taka na trójnogu rozstawiona. Tak, znalazł coś, co przypomina kamerę, co też nie pasowało za bardzo do skromnych mnichów. No ale w każdym razie poszliśmy spać i rankiem dowiedzieliśmy się, że lina, która podciągała naszą windę, została przycięta. Tak, chociaż... I w tym wszystkim był jeszcze Dragos Dragomir, który przez cały dzień twierdził, że żadnego spisku nie ma i my tutaj się doszukujemy dziury w całym i w ogóle co to my chcemy, tu się nic złego nie dzieje i mamy przestać szaleć. Przypomnę jeszcze... No myślę, stwierdzam, że może być jednak mały spisek. Trochę spisku. Przypomnę jeszcze, że też dowiedzieliście się również naocznie, że w całym monastyrze nie ma na ścianach żadnych malunków ani fresków, które zwykle zdobią takie miejsca. Poza główną kaplicą, gdzie się znajduje jeszcze bogato zdobiony ołtarz i ikony oraz refektarzem, gdzie stoją 2 rzeźby przedstawiające świętych Cyryla i Metodego, czyli w sumie ojców starocerkiewno-słowiańskiego, to nigdzie w całej reszcie klasztoru nie ma żadnych ozdób, jak się nazywa? Ozdób religijnych. Zapomniałem tego słowa. Nie fresków, tylko chciałem to nazwać. Krzyż jest w kaplicy. W każdym razie symboli. Tak, do tego co? Dowiedzieliście się, że w skryptorium piętro niżej od miejsca, gdzie mieszkacie i gdzie jest główna kaplica i gdzie jest refektarz, w którym spożywane są posiłki, to znajduje się wielka księga będąca kroniką całego jakby życia klasztoru od jego powstania aż pod dzień dzisiejszy. Tak, i kwestia braku zamknięta jest na klucz. Tak, a kwestia braku symboli religijnych wyjaśnił ojciec Nikolaos w rozmowie czy tam igumen Nikolaos, dokładnie się nazywa to stanowisko w kościele prawosławnym. Wyjaśnił Idalii i Fantri, że po prostu w XVIII wieku tamtejszy igumen
po utracie cennej relikwii, która jak się okazuje znajdowała się na terenie tego klasztoru, czyli palca samego Cyryla, popadł w szaleństwo i kazał zniszczyć wszystkie symbole religijne w całym klasztorze, poza oczywiście kaplicą i refektarzem. I dlatego ten przybytek wygląda tak, jak wygląda. No i do tego jeszcze wieczorem mieliście swoją naradę, może nie wojenną, ale naradę spiskową przeciwko klarującemu się spiskowi, który tutaj się według niektórych toczy i dzieje. Przed nią dało się zauważyć, że przynajmniej któreś z was zauważyło, że Laura Kirsch najprawdopodobniej miała jakąś rozmowę z mnichem Jonasem, który jest waszym opiekunem tutaj. Ale to jest faktycznie grubymi nićmi szyte, bo to jest jakby nie patrzeć Ale bez podopiecznych Jonasa. Tak, ale Dragomir to rozwiał również bardzo logicznie i sensownie, że przecież mnich Jonas ma się nami zajmować, więc jego rozmowy z poszczególnymi członkami tej wyprawy nie są niczym nadzwyczajnym. No i tak jak rzekła warto nadmienić, że mnich Jonas do tej pory nie był chętny do rozmów i Laura jest jedyną osobą, z którą dobrowolnie rozmawiał i dobrowolnie się nią opiekował. Wcześniej za mną chodził, mimo że bardzo próbowałam go zgubić, więc mam o nim raczej nieprzychylne zdanie. Tak jak rzekła Jas, nadszedł poranek dnia kolejnego pobytu w tym klasztorze. Dzień uroczystości odmurowywania zamurowanych w 2 celach mnichów i ów poranek przywitał was nerwowym zachowaniem mnicha Jonasa, który poinformował was zaraz po wyjściu z celi, że najprawdopodobniej w nocy ktoś odciął linę, która była jedynym środkiem transportu tej windy sznurowej, która za pomocą tej liny była wciągana na górę i opuszczana na dół i z klasztoru nie ma aktualnie żadnej drogi wyjścia. No i tutaj rozpoczynamy dzisiaj naszą przygodę. Co wy na to, moi mili? Co wy na to? Od razu nasuwa się pytanie, czy ta lina nie jest pilnowana i w którym miejscu została odcięta, czy z góry, czy z dołu? Tego nie wiem. Z dołu jakby były odcięta, to co by z Sama tego winda. wynikło? No jakby winda była na dole i... Ale pamiętaj, że winda się wciąga, więc równie dobrze mogli ją odciąć na górze i opuścić, jeżeli już, ale to byśmy musieli sprawdzić. Tak, właściwie czcigodny Jonasie, czy faktycznie nikt nie pilnuje windy? Z drugiej strony powinniście mieć do siebie zaufanie, więc to też Ale logiczne by było. dlaczego mielibyśmy jej pilnować? No właśnie dlatego. W końcu to jest jedyny środek transportu w jedną i w drugą stronę. No, miejmy nadzieję, że pan Edgar, co został na dole, szybko zorientuje się, że jego małżonka nie wraca i powiadomi, kogo trzeba. Ale ta lina została odcięta i co się z nią stało? Została zrzucona na dół? Jest Nie tam na dole? Nie wiem. Jak wyjrzymy na dół, to widać ją? O tym fakcie poinformował mnie jeden z mnichów, nie wdawał się w szczegóły. A teraz... Jak brat uważa, jak szybko zostanie naprawiona ta winda? Ja rozumiem, że dzisiaj mamy zupełnie inne rzeczy na głowie, ale jednak wzbudza to we wszystkich dosyć pewne poczucie niepokoju. W tej kwestii panno Myrtel musi się pani zgłosić do igumena i Nikolaosa. Nie mam takiej wiedzy. Jestem pewien, że on już o wszystkim wie i on zaordynuje wszelkie ewentualne naprawy. Ale teraz proszę, nie stójmy tak w korytarzu. Śniadanie w refektarzu na nas czeka. Dzisiaj ważny dzień. Idźcie na śniadanie. Branisławie, zerkniemy na tą linę i dołączymy do nich? Chętnie. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda To my sytuacja. przyjdziemy za chwilkę, Jonasie. Masz nasze słowo. Tylko pośpieszcie się, proszę. Dobrze, no to Jonas razem z Laurą, profesorem Matsurakisem, Gertrudą i Dragoszem udają się na śniadanie do refektarza. Kiedy idziecie w kierunku refektarza, widzicie, że z różnych tam korytarzy, które tutaj są na tym piętrze, z sekcji mieszkalnych, z cel, też w tym samym kierunku zdążają mnisi. Od razu co wam się rzuca w oczy, to, że tylko Jonas wygląda na zdenerwowanego faktem tym, że lina została odcięta. Wszyscy pozostali mnisi w kompletnym stoickim spokoju, standardowym, spokojnym chodem, z rękami złożonymi często przed sobą, jak do modlitwy albo do jakiejś kontemplacji, po prostu spokojnie sobie, ewentualnie cicho ze sobą rozmawiając, jakimiś tam pewnie zwykłymi porannymi rozmowami przed śniadaniem zdążają i oczywiście kiwając wam na powitanie głowami zdążają wszyscy do refektarza. Zresztą ten sam widok rzuca się w oczy i Dali i Branisława, ponieważ po drodze w kierunku pomieszczenia magazynowego i transportowego, w którym znajdowała się cała ta winda, też mijacie kilku
mnichów zdążających na śniadanie, którzy totalnie spokojnym, stoickim spojrzeniem omiatają was, nawet nie zatrzymują się, żeby was spytać, po co idziecie nie w tym kierunku, co trzeba. Teraz jest kamera na nas na śniadaniu, czy na Idalię i Branisława? Znaczy nie, Właśnie? teraz na was wszystkich, bo pytanie, czy ktokolwiek w jakiś sposób na to reaguje, czy zachowujecie tą informację jakby dla siebie, spostrzeżenie i... Ja bym chciała zapytać brata Jonasa, czy już wcześniej się zdarzały takie wypadki, że został tutaj klasztor odcięty od świata zewnętrznego, tak jak teraz to się stało? Pani Myrtyl, ja tu przybywam dopiero od Wyglądają, jakby byli do tego przyzwyczajeni. niewiele dłużej niż rok, więc nie mam zielonego pojęcia. Za mojego pobytu tutaj zdarza się to pierwszy raz. Czy zdarzało się wcześniej? Możliwe, ale trzeba byłoby to pytać kogoś, kto mieszka tu znacznie dłużej. Dobrze. Ja się zastanawiam, czy to wielkiej pobożności wszystkich tutaj zgromadzonych należy przypisywać ten wielki spokój, który i brak zdenerwowania, którego zupełnie nie zauważam na twarzy tutaj ludzi wokół nas. Ale może to się zdarza jakoś raz na 2 lata i tylko brat Jonas się tutaj w tej chwili denerwuje. Liny to rzeczy, które się zużywają, ale ta nie wyglądała na aż tak mocno zużytą. Mam Branisławie, w takim razie Branisławie, Idalio. Docieracie do pomieszczenia magazynowego i widzicie, że w tym momencie świeci ono pustkami, w sensie braku innych istot ludzkich, które mogłyby tutaj cokolwiek robić. Są to oczywiście jakieś skrzynki z zapasami, jakieś beczki. Wszystko w podobnym stylu, co przywitało was na początku, jak tu przybyliście, poza jedną rzeczą, a mianowicie na tym ogromnym kołowrocie, który służył do wciągania liny i opuszczania na dół. Tej praktycznie nie ma. Jakiś tam niewielki strzępek zwisa, na oko może metr, może 1,5 metra grubej liny zwisa smętnie z tego kołowrotu, a całej reszty nie ma. Idalia podejdzie ostrożnie, podkreślam dwukrotnie, ostrożnie i zerknie tam w dół, czy faktycznie lina leży na ziemi te kilka pięter niżej. To rzuć mi na spostrzegawczość, trudny test. Jest, ser. Wieczne pytanie, gdzie jest spostrzegawczość. Tak, słucham. Zauważasz ją, bardziej zauważasz ten cały kosz linowy, który służył za ten element windy, w której się pakowaliście po kolei. Gdzieś tam leży bardzo na dole, wciśnięty między skałami, także gdzieś tam trochę przysłonięte jakimiś chaszczami i tak dalej, więc można byłoby go nie zauważyć, gdyby się uważnie nie przyglądać tam na dole. Nie? Nie tylko ktoś go ściął na dole, ale jeszcze go zasłonił. To ciekawe, że zasłonił. Bo jeżeli został ścięty z góry, ta osoba, która ścięła, nie mogła go de facto zasłonić. I od razu nasuwa się pytanie, kto został z drugiej strony? Czyli ktoś się stąd prawdopodobnie ewakuował przy pomocy kogoś innego, bo również osoba, która już zjechała na dół, nie byłaby w stanie ściąć tego tutaj. Zgadza się, mogła to też być osoba, która została na dole i nie wyjechała z nami na górę. Nie no jak. Chodzi ci o to, że osoba tu na górze ścięła linę, a osoba na dole nie będąca w ogóle w klasztorze? Tak, dokładnie o to mi chodzi. Nie To wiem, jest pewna czy... hipoteza, która nasuwa od razu pewne nazwiska, na moją myśl przynajmniej. Jedno nazwisko. Jedno nazwisko, ale 2 osób, dokładnie tak. Nie wiem właśnie, czy państwo kiedyś byliby tu aż tak bardzo podejrzani jak 2 Azjatów, którzy są bardzo podobni i zawsze mogą się tłumaczyć, że to jest ten drugi. No ciekawy jestem, kogo zobaczymy na śniadaniu, jak tam wrócimy. Swoją drogą. Ale Ale- mam propozycję, jeżeli chciałbyś mi pomóc w Branisławie, co by zepchnąć stąd pustą skrzynkę, tylko z wymalowanym na niej albo wydrapanym, zobaczymy co znajdziemy, napisem ratunku. No to chodź, ja mam trochę siły, to możemy spróbować. Weźmy jedną ze skrzynek, ja ją przeniosę i zrzucę. Ostrożnie, podchodząc. Pustą żuraw jak coś, żeby poleciała w dół. Ona się pewnie roztrzaska, bo ja się tego spodziewam, ale żeby była czymś, co jest łatwym do zauważenia na drodze przyklasztornej. Poproszę, kto będzie rzucał? Chyba Branisław. No ja będę rzucał, jeżeli to jest test siłowy, to chyba raczej ja. Nie, to nie będzie test siły, rzućmy po prostu na szczęście. Okej. Dobrze, no to bierzesz tą skrzynkę i robisz tak, jak ci doradziła Idalia. Kilka sekund lotu i skrzynka z głośnym trzaskiem rozbija się o skałę, a deski
rozpadają się w promieniu dobrych kilku metrów od siły uderzenia, rozpadając się. Przypominam tak ci, że zostawiliśmy na tej skrzynce właściwy komunikat. Możliwe, że jeżeli mieliśmy jakiś pisak czy coś, w sumie ja mam pewnie jakieś pióro czy inne narzędzie do pisania, 2-3 stron, żeby jednak ktoś zwrócił uwagę nie na drewno, ale co jest na tym drewnie. Coś jeszcze robicie? Tak, ja bym chciał jeszcze A. spojrzeć szybko na tę linę, która została przecięta. Czy mogę wywnioskować ewentualnie, czy to było jakieś narzędzie cięte, czy nie wiem, została podpalona, jak wygląda ten To rzuć miejsce? na spostrzegawczość, trudny test. Ja blisko tej liny jestem, to dlaczego trudny? No bo No tak. nie znasz się na cięciu, stary. Wszystko Jestem co jest szpiegiem. na cięciu, wygląda tak samo. Jestem szpiegiem, powinienem się trochę znać. No, końcówka tej liny jest lekko postrzępiona, czy by miało to sugerować przecięcie jakimś ostrzem, czy no podpalenie raczej nie, bo nie jest osmalona, więc nie. Więc ciężko powiedzieć, czy to zostało przecięte. No raczej to była dosyć taka gruba lina, wiesz, gruba na grubość twojego ramienia, więc to nie była taka jakaś cieniutka lina, ona musiała w końcu też wciągać ciężkie jakieś zapasy, nie tylko ludzi, więc... Ja myślę, Idalio, że w takim razie wrócimy na śniadanie, ale jeszcze, chyba że masz jeszcze jakiś pomysł na to, co tu można sprawdzić. Natomiast jeszcze tak wychodząc, rzucam okiem, czy w pomieszczeniu nie znajdę czegoś nieoczywistego. Tam się No mogło też się wydarzyć. będę rozglądać, bo tak czy siak przeciąć taką linę na pewno nie jest łatwo i jeżeli to była pani Kirsch, to wątpię, żeby miała taką maczetę, więc możliwe, że coś gdzieś w okolicy leży. No to rzućcie ale tym razem ekstremalnie trudny test. Też na spostrzegawczość. Tak. Tak, tak. O kurde, nie tym razem. Ty, czekaj, 70 na 1/5. Ile ty musiałeś zdać? 16. 16. Nie, dobra, to się nie opłaca dopalać częściem. No dobra, no to wracamy. Mhm. Dobra, no to nic więcej tajemniczego tutaj nie znajdujecie. Wracacie na śniadanie. A właściwie wracacie już w trakcie śniadania, ponieważ troszkę się spóźniacie. Pierwsi na śniadanie razem z większą częścią mnichów docierają Gertruda, profesor Matsorakis, Laura Kirsch oraz Dragosz Dragomir. Widzicie, że mnisi najspokojniej w świecie, jakby to miał być kolejny dzień ich nudnego, przewidywalnego życia, zasiadają sobie do stołów, rozdzielają między sobą proste naczynia, rozdzielają tam te jakieś półmiski z jedzeniem. Starsi tego zboru, że tak to ujmę nieładnie, zasiadają w swoich standardowych miejscach, a także zjawiają się gdzieś tam nie wiadomo skąd w sumie dwaj wiecznie uśmiechnięci chińscy mnisi, którzy tylko z daleka, tylko kiwając wam głowami, witają się z wami i zasiadają tam w pobliżu ojca Nikolaosa. Czyli generalnie wszyscy bohaterowie, którzy byli do tej pory z nami, to są. Nikogo nie brakuje. Tak. Właśnie jest obu tych Chińczyków? Jest Ten drugi? obu, tak. Jak nierozłączne papuszki, nierozłączki, tak? Albo jak bracia syjamscy, zawsze we dwóch. Siądźmy i zjedzmy. W sensie Mhm. spóźnieni. Tak, widzicie tylko takie surowe spojrzenie ojca Nikolaosa, który trochę jakby karci was wzrokiem na to, że się spóźniliście na obiad, ale żaden Michów nic nie komentuje. Widzicie tylko, że Jonas siedzi tam w waszym pobliżu, nerwowo gdzieś tam przegryzając kawałek jakiegoś chleba i na jego twarzy widać ewidentnie, że jest bardzo zmartwiony. Obok niego siedzi Laura Kirsch, która też coś tam szuka w tej swojej misce z jedzeniem, niemrawo jakoś tam spożywając, i ona też widać, że ma dosyć zmartwiony wyraz twarzy. A tak poza tym wszyscy tam mnisi coś tam między sobą rozmawiają, słychać jakieś ciche szepty rozmów. Ojciec Nikolaos tam czasami zamienia słowo, a to z jednym z jakichś braci, a to z drugim, a to z tymi azjatyckimi mnichami, ale wszyscy dzień jak co dzień. Zero w ogóle przejęcia tematem, że lina została odcięta, klasztor został odcięty od świata. No, tak jakby nie wiedzieli. Co robicie? A w którym miejscu ja siedzę? Kto siedzi po mojej prawej i lewej stronie? To sobie ustalcie już. Doszliście się do nas? Sobie już jakoś Zapraszamy, ustalcie. to jest miejsce. Jak Czyli tam, na przykład mogę siedzieć koło jakiegoś tak zwanego randomowego mnicha? jak chcesz, to możesz tam siedzieć obok randomowego mnicha. Taki randomowy mnich po mojej stronie, więc tak zagaduję do niego, co słychać. A znasz grecki? Znam. To rzuć mi na grecki. A?
On się tak na ciebie popatrzył, widać chyba coś wyartykułowałeś z siebie, co chyba miało brzmieć jak po grecku, ale chyba do końca ci nie wyszło, więc mężczyzna się tak na ciebie popatrzył z lekkim niezrozumieniem, chyba stwierdził, że życzyłeś mu smacznego, więc on ci odkiwa głową i wraca do spożywania. A ja do posiłku. niego Kalimera, tak? Dzień dobry, nie? Dzień dobry. Kalimera, tak. On Kalimera odpowiada ci. Ja na razie spokojnie. W sensie nie zagaduję nikogo, nie poruszam tematu. Ktoś jeszcze z was coś robi? Czy tylko po prostu czekacie, aż posiłek się skończy i... Tak naprawdę czekam na ceremonię. Ja się cieszę, że jak na razie wszystko przebiega, że nie ma paniki, jedzenie. W końcu tak Gertruda Jeszcze jedno. Gertruda tak z lewej strony, czy czujesz lekkie takie szarpanie za rękaw, to Laura Kirsch spogląda na siebie takimi trochę przerażonymi oczami. Pani Myrtle, ale jak my się stąd wydostaniemy? Ja się martwię o Edgara. On tam leży chory. Mieliśmy przeżyć tylko tą ceremonię i sobie wrócić, a tak? Jeżeli oni nas tu będą przytrzymywać, niech pani popatrzy. Oni tacy wszyscy spokojni. To nie wydaje się pani zupełnie dziwne? Jak można być Na takim pewno żaden. spokojnym, kiedy wiadomo, że nie będzie się można stąd wydostać? Cóż, no na pewno w przeciwieństwie do pani żaden z nich nie ma na dole chorego męża, tak myślę. Natomiast no, ja też jestem cokolwiek zaniepokojona i mam nadzieję, że po śniadaniu będziemy mogły porozmawiać z Przeorem, który nas uspokoi i nam wyjaśni, kiedy ta winda będzie naprawiona. Wyobrażam sobie, że mimo wszystko mnisi ci, którzy są zdani tylko na tą windę, no muszą mieć w jakiś sposób już przynajmniej zapisany, jak się naprawia tego typu przypadki na przestrzeni tylu wieków. Jestem pewna, że to nie był pierwszy wypadek i na pewno będą w stanie szybko zaradzić. I jestem pewna, że pan Edgar, kiedy już nie musi się wspinać i cierpieć z powodu trudów podróży, na pewno tam dochodzi spokojnie do siebie, więc proszę się nie martwić. Myśli pani, że on tam wydobrzeje i że będzie na mnie czekał? Ależ pani Lauro, dlaczego miałby na panią nie czekać? A jeżeli tam w tej wiosce żyją jacyś bandyci i go napadną, wie pani, no biały człowiek z Ameryki może być uznany za bogatego i mogą zechcieć go porwać dla okupu albo... Ale proszę tak nie myśleć, przecież jestem pod opieką lokalnego, dobrego człowieka. Mam nadzieję, tylko pierwszy raz poznałam, ale na pewno wszystko będzie dobrze. Może skupmy się na razie na tym, co dzisiaj nas tutaj czeka, a później będziemy zastanawiać się dalej. Jestem pewna, że szybko zaradzimy tej sytuacji. Okej. W takim razie dojadacie swoje posiłki i w końcu wybija dzwon, który informuje o zakończeniu śniadania. Igumen Nikolaus wstaje, odmawia dziękczynną modlitwę na zakończenie posiłku i mocnym głosem oznajmia, że dzisiaj nadszedł czas na uroczyste odmurowanie dawno zapomnianych cel. I dzisiaj nas o ten dzień, gdzie będzie wydarzenie, które nie miało miejsca w tym klasztorze od wielu, wielu wieków. Moi drodzy, zwraca się do was. Chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność i radość za to, że przybyliście do naszego skromnego monastyru, żeby być świadkami tego wiekopomnego dzieła. Dziękuję, że się tu stawiliście. Dziękuję profesorze Matsorakis, że przyprowadził pan ze sobą tych znakomitych gości. Tutaj Jonasie, zwraca się do Jonasa, zaprowadź proszę swoich podopiecznych w kierunku miejsca, gdzie znajdują się te cele. Za chwilę rozpoczniemy. Ubiorę tylko bardziej odpowiednie szaty i za chwilę rozpoczniemy całą ceremonię. Kłania się i odchodzi. W towarzystwie dwóch innych starszych mnichów oraz trzymających się dość blisko niego dwóch azjatyckich, tajemniczych jegomościów. Ani słowa o Linie. I Jonas nas prowadzi gdzie? Pod cele? Nie. Tak, Jonas staje przy was, no i takim proszącym spojrzeniem i ręką wskazuje gestem, żebyście ruszyli za nim. Idziemy. Ale cały czas widać na jego twarzy dosyć mocne zdenerwowanie tym wszystkim. Jak tak idziemy, wyszliśmy z sali, czyli jesteśmy tylko my, profesor i nasz przewodnik. Jonasie, czy nikt nie wie poza nami? Czy są bardzo spokojni? Na pewno wiedzą. W końcu dowiedziałem się o Linie od jednego z mnichów. Ojciec Nikolaos na pewno też wie.
Ale Bardzo widocznie ta ceremonia zaprząta im bardziej głowę niż jakaś lina. Myślę, że zajmą się tym po prostu później, ale podziwiam spokój moich współbraci, jaki wyrażają w tym momencie. Też nie chcę alarmować, kiedy czeka nas uroczystość. Dzień, dwa i mam nadzieję, że będzie lepiej. Ja też mam taką nadzieję, że naprawią tą windę i że będą mogli Państwo opuścić nasz klasztor bezpiecznie i bez żadnych problemów. Prowadzi Was w miejsce, które przynajmniej część z Was zna, bo byliście w tym rejonie, w tym skrzydle klasztoru, przy tych zamurowanych celach, sprawdzając ostatnio, czy aby na pewno te ściany, które zostały tutaj postawione, są tak stare, jak się o nich mówi. I niedługo później z głębi korytarza słychać dzwonki, takie jak w procesjach są używane, liturgicznych, i słychać też głośne, coraz głośniejsze, zbliżające się śpiewy. Korytarzem nadciąga procesja, na czele której w odpowiednio, nie wiem czy to w prawosławiu się też nazywa ornat czy nie, ale w każdym razie w odpowiednio przyozdobionym, bardziej takim galowym ornacie podąża ojciec Nikolaos. Po jego dwóch stronach najstarsi, najprawdopodobniej starzem bracia, i potem kolejni mnisi, którzy niosą tam symbole religijne, krzyż prawosławny, jakieś tam kadzidła. Ojciec Nikolaos niesie przed sobą kadzidło, którym tak co jakiś czas macha, z którego wydobywają się kłęby, zapewne jakiegoś tam aromatycznego dymu. Zbliża się w waszym kierunku i przystaje kilka metrów przed celami. Jeden z braci podaje mu najprawdopodobniej prawosławną Biblię albo jakiś brewiarz czy coś podobnego. W każdym razie jakiś modlitewnik, z którego Dragosz na pewno wie, co to jest. Z którego ojciec Nikolaos zaczyna prowadzić liturgię. Coś na wzór mszy, może nieco wyjątkowej mszy okolicznościowej, ale zupełnie to rzecz legitnej i prawilnej prawosławnej liturgii, mającej na celu oczyścić miejsce śmierci dwóch mnichów oraz sprowadzić na wszystkich łaskę Pana naszego, tak? Po kilkunastu minutach modłów i śpiewów pomiędzy grupy mnichów występuje dwóch krzepkich mężczyzn, takiej postury Branisława, może nawet nieco większych, z kilofami w dłoniach, którzy zbliżają się najpierw do jednej celi i zaczynają rozkuwać ścianę. Dość szybko pierwsze cegły zaczynają wypadać z tej wiekowej konstrukcji, sypiąc się na podłogę. Zaraz pojawiają się inni mnisi, którzy zaczynają zbierać te rozsypujące się kawałki gruzu i sprzątać je do jutowych, czy tam jakichś szmacianych worków. I tak w ciszy przerywanej stukaniem, pośród śpiewów, zawodzeń mnichów, płynącej w powietrzu modlitwy, roznoszącego się zapachu kadzidła, w dosyć takiej napiętej, świętej, może nabożnej atmosferze, otwór do pierwszej z cel zostaje praktycznie całkowicie odsłonięty. Kiedy tylko dwóch braci kopaczy przestaje czynić swoją powinność, pojawiają się dwaj mnisi kolejni, którzy niosą dużą miedzianą misę. Zatrzymują się przed wejściem do tej celi, a ojciec Nikolaos wchodzi do niej razem z kadzidłem i zaczyna okadzać, cały czas modląc się, głosząc kolejne wersy modlitw i psalmów. Zaczyna okadzać to miejsce zgodnie prawdopodobnie z jakimś ze starymi prawidłami, ze starymi rytuałami. Później odwraca się i wychodzi, a mnisi z miedzianą misą wchodzą do środka i widzicie, zaglądając tak przez ramię tym tutaj gromadzonym ludziom, że po prostu zaczynają wygarniać do tej misy leżące na szczątkach pryczy szczątki ludzkie, kości, pozostałości po dawno zmarłym mnichu. W tym czasie dwaj bracia kopacze zabierają się za kolejną celę i czynności się powtarzają. Do tego samego momentu, gdy ojciec Nikolaos wchodzi do środka, okadza, odprawia modły i później mnisi zabierają w miedzianą misę szczątki zmarłego. Kiedy to wszystko się kończy,
Ojciec Nikolaus zwraca się do swoich współbraci i odprawia ich, mówiąc, że oto dokonało się wszystko zgodnie ze świętym obrządkiem. Ciała naszych współbraci zostaną godnie pochowane na cmentarzu, a potem zwraca się do was. Profesorze Matsorakis, szanowni państwo, jesteście świadkami dzisiaj po raz kolejny, to powtórzę, wiekopomnego momentu. Udzielam wam swojego osobistego zezwolenia na to, żebyście możecie wejść do tych cel, obejrzeć je, udokumentować to, co chcecie udokumentować, a potem oczywiście zapraszamy na obiad. Będziemy świętować, że wszystko poszło zgodnie z planem. Miłego dnia, profesorze Matsorakis, miłego dnia państwu życzę. I odchodzi. Ja tylko rzucam pod nosem, jak odchodzi, poza tym, że lina jest ucięta. Dobrze, teraz co mógłbyś mi rzucić, czy on to usłyszy, czy nie? Albo ja rzucę. Dobra, ja rzucę, bo jego kartę postaci mam, to... Ma kartę postaci. To jest niebezpieczne. No większość ma, dobra, ja rzucę na jego spostrzegawczość, gdzie on to ma. Czy on to usłyszał? Nie lepiej na nasłuchiwanie? Albo na nasłuchiwanie, właśnie. O ile Nikolaus No nie, potrzebował nasłuchiwać. ojciec Nikolaus tego nie usłyszał, jednak tutaj szum rozmów był zbyt duży. No dobrze, no to widzicie, jak podekscytowany profesor Matsorakis już nie może się doczekać, żeby wejść do środka i przyjrzeć się tym celom. Pan profesor przodem, a mediator za nim. Wszyscy z was, którzy wchodzicie do tych cel, no to są identyczne cele jak te, w które wy przebywaliście, z takim samym umeblowaniem, które już zdążyło się rozpaść przez te setki lat, które minęły od momentu, kiedy po raz ostatni widziały one od tej strony jakby światło dzienne. Widzicie tylko, że różnią się tym, że w przeciwieństwie do pozostałej części klasztoru, tutaj ściany są ozdobione malowidłami, freskami, typowymi właśnie dla budowli sakralnych tego okresu i tego charakteru. Dokładniej to nawet może wam powiedzieć, że na ścianach akurat tych dwóch cel przede wszystkim dominującym jakby motywem jest żywot świętego Cyryla w różnych jego postaciach. W każdym razie Więc masz okazję i dalej robić jakieś tam zdjęcia. Profesor Matsorakis oczywiście wszystko ogląda z lupą, pani Laura Kirsch też tam zachwyca się. Cóż za wspaniałe freski, coś na temat związane z historią sztuki, na której ja się osobiście nie znam, więc nie będę wdawał się w jakieś wymyślone opisy, które by zupełnie nie pasowały do tego, co zapewne by rzeczona kobieta miała do powiedzenia. W każdym razie zarówno ona, jak i właśnie profesor Matsorakis rozpływają się w zachwytach nad stanem, w jakim zachowały się te ściany w tych celach i jakie to jest ważne dla jakby z punktu widzenia historycznego, archeologicznego, z punktu widzenia historii sztuki. Natomiast tak jak właśnie się rozglądamy, to czy nie widać tutaj niczego podejrzanego, w sensie czy takiego niepokojącego w stylu, no nie wiem, ci ludzie tutaj umarli, nie wiem, czy nie wyobrażam sobie, żeby po prostu sobie usnęli, czy nie ma tutaj jakichś pozostałościach po jakimś szaleństwie, które mogło ich ogarnąć w ostatnich chwilach życia. tak. Po prostu tak. Tego szukamy, myślę. Powiedzmy Ale- tak. Ale Idalia oczywiście stryk, notuje. Coś tam się profesor rozwina na temat historii, to ona po prostu notuje słowo w słowo, co on mówi. No ja również chodzę po celi i oglądam, może nie z aż takim zainteresowaniem jak profesor, ale podchodzę do ścian, dotykam, patrzę na te freski, które tam są Jak dotykasz, to Matsorakis do ciebie. Panie Brozowicz, ale tak prosiłbym delikatnie, subtelnie z tym dotykaniem. To są jednak bardzo stare freski. Nie chciałbym, żebyśmy coś uszkodzili, chociażby zupełnie przez przypadek. Proszę wybaczyć. Jakieś zapiski po nich zostały? Czy oni na przykład prowadzili dzienniki? A to Gdyby możesz rzucić na spostrzegawczość, ale Myślę, że nie tylko ja. test trudny. Dawajcie wszyscy. Ojku, Szczególnie, że ja chyba nie. Nie, ty się zapatrzyłaś przez tą szczelinę okienną, która wychodzi gdzieś tam na zewnątrz i po prostu zapatrzyłaś się na przepływającą chmurę gdzieś tam i zamyśliłaś się i w sumie zapomniałaś, czego szukałaś. Trudny czy wiesz co, ekstremalnie trudny? Trudny. Dobra, niech będzie, bo chciałam powiedzieć, że przegląda film w aparacie, ale to jeszcze nie te czasy. No kurczę! Ale w potężne rzuty. Właściwie nam Wow! się nie sprzyjają. Chce ktoś sforsować? Ile Albo by ja potrzeba? zaraz sforsuję.
w sumie. Czy ja mogę sforsować spostrzegawczość, panie MG, czy nie na krytyku? Możesz. Nie, na krytyku nie możesz, bo to pech. No właśnie. No, chyba wszyscy, no nie, to czaszki tylko są krytykiem, tak? Tak. Także wy możecie forsować w razie czego. No dobra, to co ja bym musiała, żeby sforsować, to co? Ja muszę coś wymyśleć jeszcze. Właśnie, co się może stać, jeżeli forsowanie nie wyjdzie? Coś zniszczycie albo uszkodzicie. No dobra, ryzykuję. Rzucam. O! I to jest kobieta czynu. To jest moje szczęście dzisiejsze. Tak. Zaczęło się od darmowej karty. Tak, Gertrudo, więc będąc akurat w drugiej celi niż profesor i Laura Kirsch, znajdujesz pod rozpadającą się pryczą, na której kiedyś był ten siednik, znajdujesz fragmenty czegoś, co być może kiedyś było jakimś dziennikiem albo jakimś listem, ale kiedy tylko bierzesz to w ręce, to ten delikatny papier, czy co to było, po prostu ci się rozsypuje w kawałeczki ze starości. I z tego było. I tylko tyle z tego było, tak. Prawda? Rozsypał się? Tyle? Nic więcej? No nic więcej. Ej. No Nie można- weź. Ale rozsypał się tak, że mogę to jeszcze podskładać? Nie, bo to po Puzzle? prostu jak bierzesz to do ręki, to się rozpada na jeszcze mniejsze kawałeczki. Ojejku, to zupełnie jak jakieś seriale, teraz takie romantyczne mi. Mam Czy to ja nie, pomykane. ja szczerze mówiąc, to ja nie jestem przekonany, czy my tutaj coś znajdziemy w ogóle. Czego my tu szukamy? Pan profesor jest wielce zaabsorbowany tym, co tu się... No on tu po to co tu przyjechał. dzieje. Jako archeolog, nie? Jako poszukiwacz takiej informacji. Natomiast poza tym takim dziedzictwem z historii, to nie wiem, czy tu będzie coś ciekawego, no bo to są cele z pryczą, w zasadzie nie ma tam nic poza tymi freskami pryczą, prawda? Tak. I tymi kościami. Czy kości już nie ma, bo kości zostały zabrane No, przez... tak. Branisława, który się tutaj podaje za jakiegoś, już nie pamiętam, asystenta, to czy właśnie Profesora. te wszystkie profesora, czy już historyczne sprawy już nie powinny satysfakcjonować? Właśnie, pytanie, czy to nie czy Gertrudzie nie wydaje się to podejrzane w jakiś sposób. Właśnie mi się wydało. Że pośród zachwytów i achów wydawanych przez Laurę Kirsch, profesora Matsorakisa, obojętne zachowanie Branisława Brozowicza jakoś tak nie licuje z tym, za kogo się podawał. Może on kupił ten licencjat. Ja się lekko oddalam od towarzystwa i sobie tak przez okno wyglądam teraz. Ja się muszę teraz podzielić. Widząc zainteresowanie ze strony Gertrudy. Tak, a ja się muszę podzielić. No słuchajcie, przed chwilą miałam w rękach być może jakiś ważny dokument i niepotrzebnie wzięłam go w ręce i się rozsypał. Pamiętajcie, że jeszcze macie możliwość poproszenia ojca Nikolaosa o dostęp do księgi. To później, jasne. Na Tak. razie tutaj błąkamy się. Czy znajdziemy coś jeszcze ciekawego? Na przykład jakieś, nie wiem, malunki na ścianach? Nie freski, tylko jakby właśnie robione przez samych Taki tutaj opomok. zamkniętych. Czy przez samych zamkniętych? Wiesz co? Rzuć mi na spostrzegawczość, ale ekstremalnie trudno. No nie tym razem. To nie dostrzegasz na ścianie nic takiego, co by się wyróżniało w jakiś sposób, co by rzucało się w oczy, czy odstawało od kanonu, że tak to ujmę. Aż dziwne, że tak spokojne pomieszczenie, że nic nie jest zniszczone, że to pokazuje, jak faktycznie dożyli. Pytanie, swoich jak dni. długo żyli ci mnisi, zanim zostali, zanim umarli po tym zamurowaniu, nie? No myślę, że to zależy, czy wzięli ze sobą wodę, jedzenie. Ale nawet jak wzięli, to jednak to starczyło na czas jakiś. Tak, ale no to wtedy pytanie, bo inaczej umysł będzie reagował, jeżeli żyjesz tylko 3 dni i umierasz z odwodnienia. Inaczej umysł będzie reagował, kiedy jesteś zamknięta 3 miesiące. Może faktycznie umarli szybko, nie zdążyli zwariować. No właśnie, to może będzie można o to zapytać Przeora, bo chyba tego nie wiemy, jak długo oni tutaj przebywali, zanim jakiekolwiek odgłosy ich życia ustały za mura. To jest faktycznie słuszna uwaga. To myślę, że w takim wypadku Idalia, jak już udało się sfotografować wszystko, co to było i udało się zanotować wszystko, co profesor powiedział i pani Laura przy okazji, to faktycznie opuszcza celę
Nie wiem w towarzystwie kogo. Ja również opuszczam cele. No ja powiem tak, że W zasadzie- Laura razem z profesorem Matsurakisem to oni opuszczą cele na samym końcu, bardzo się ociągając, jak jakby nie chcieli stamtąd wychodzić, bo oni by tam pewnie, oni by to chłonęli, oni by tam, nie wiem, przerysowali, nie wiem, wykuli te wszystkie freski w całości z tych ścian, zabrali ze sobą najchętniej. Już się nie martwi o Edgara. Tak. Mówiąc, że opuszczasz cele, to mówisz o celach w liczbie mnogiej, czy mówimy o jednej celi? Bo nie wiem, czy żeśmy zwiedzili też drugą celę. Że no chyba się podzielili. One na były mnie. obok siebie, one są takie same. I generalnie są dokładnie takie same, tak? W sensie, jeżeli chodzi o też o to, jak wyglądają ściany. Znaczy freski może delikatnie się różnią, bo w jednej celi były trochę inne jakby fragmenty życia Cyryla, a w drugiej są jakby trochę inne fragmenty życia Cyryla przedstawione. Natomiast widać, Taka że to był ten... estetyczne pomieszczenie, tak? Tak, że widać, że to robił ten sam artysta i to była jakby kontynuacja jakaś jego dzieła, nie? No dobrze. Myślę, że pójdziemy do ojca Nikolaosa poprosić o ten klucz. Szczególnie, że ojciec tak otworzył i w sumie ledwo zajrzał, po czym wyszedł. On był bardziej nastawiony na tę część duchową. Nie, mu chyba bardziej o kości chodziło, nie? O zabranie kości i potem uczynienie odpowiedniego pochówku. Oczywiście, o ile teraz nie trwa właśnie pogrzeb, bo być może nie jest dobry moment, żeby rozmawiać z ojcem Nikolaosem. Ale sam zapraszał nas na obiad zaraz po skończeniu naszych tutaj Tak. odwiedzin w celu celebracji tak naprawdę. Jeżeli mowa o obiedzie, to właśnie słyszycie, jak po klasztorze rozlega się dzwon, który informuje o tym, że właśnie zbliża się pora obiadowa. No dobrze. Chodźmy jeść, bo Myślę, tutaj że- już tyle. Co Wiesz prawda co? ten czas tak szybko leci, ja mam wrażenie, jakbym 10 minut temu śniadanie jadł, ale Trochę też. Nie no, to wszystko to zeszło, to wszystko co trwało. Powiem ci tak, Idalia podeszła do ojca Nikolaosa, jak się ludzie zbierali na obiad, Mhm. kłoniła się nisko. Przepraszam najmocniej. Ojcze, Słucham cię, moje dziecko, o co chodzi? myślę, że może poświęcę głód fizyczny na rzecz głodu wiedzy, ale czy mogłabym o klucz do księgi prosić? Kiedy wy tu spożywacie w spokoju posiłek, ja sprawdzę zapiski historyczne. Ojciec Nikolaos tak się za chwilę zawahał, zastanawiając się nad czymś. Rzuć mi na jakąś perswazję albo coś. Uno momento, co ja tu brałam? No, perswazja, tak. Najbardziej. Normalny? Tak. Yep. Dobrze, moje dziecko, skoro uważasz, że obiad może poczekać. Oczywiście, jeżeli będziesz głodna, to wystarczy, że powiesz Jonasowi, to po prostu z kuchni dostaniesz coś do jedzenia. To nie jest kłopot jakiś wielki. Dziękuję ślicznie. Więc ruszył do swojego gabinetu, czy za nim, on tam oczywiście, A nie było mówione, że on cały czas ma przy pasie ten klucz? no może. Dobrze, załóżmy, że wyciągnął go spod tego swojego ornatu, na takim łańcuszku zawieszony. Proszę, moje dziecko. Tylko oczywiście, jak już skończysz, to zwróć mi go, proszę. Oczywiście. No i wy tam widzicie, że Idalia, dostawszy klucz i to pewnie jakiś takiej wielkości klucz, to radosnym krokiem, typowym dla dziennikarza, który właśnie leci po najnowsze plotki, leci do Ja robię zwrot o 180 stopni i podążam, widząc Idalię, podążam za nią, bo jestem zainteresowany i jeszcze widząc ten klucz mówię, o, tam będzie coś ciekawego, muszę to zobaczyć. Dragosz kiwa głową z dezaprobatą. Gertruda i na obiad, natomiast chciałaby jeszcze... Przepraszam, wejdę ci w słowo, ale ja sobie wyobrażam Gertrudę, która już dostała talerz z jedzeniem i widzi tą dwójkę, tak patrzy na talerz, patrzy na tą dwójkę, patrzy na talerz, patrzy na tą dwójkę. I wybiera, tak, właśnie dokonałam decyzji, ale no, skoro Przeor chyba tutaj dołącza do jedzących, jak rozumiem, chciałabym jeszcze mu zadać właśnie pytanie, zanim spocznie do jedzenia, zapytać o Linę i Windę, no bo tak jak wcześniej rozmawiałam z Jonasem, jak Jonas powiedział, że jeśli ktoś coś wie, no to może Przeor. Czy ja mogę teraz Przeora zagadać? Oczywiście, możesz zagadać, więc zagaduj. Ojcze, przepraszam, że przerywam Tak, moje drogę dziecko, do co cię trapi? Widzę, że coś cię trapi, moje dziecko. złożonego posiłku.
po tym dzisiejszym wiekopomnym wydarzeniu, ale chciałam zapytać o status windy, bo jak nam powiedział nasz opiekun, lina została zerwana albo się urwała i czy może Przeor mógłby mi powiedzieć, co się właściwie stało i jakie są przewidywania co do naprawy tej windy i naszej jedynej drogi, żeby wrócić tak zgodnie z planem. Plan był taki, żeby wrócić jeszcze dzisiaj. To Przeor na to. Jak Przeor widzi tę sytuację? Widzisz, no tak, on tak słucha ciebie, tak? I wiesz, jak już kończysz to swoje pytanie, to on tak spogląda na ciebie z takim ciepłym, pocieszającym uśmiechem starszego mężczyzny, drogie dziecko. Tak, wiemy, że winda uległa uszkodzeniu, ale chciałbym panią zapewnić, że to nie jest jakaś wielka tragedia. W końcu ten klasztor przeżył już niejedną ciężką chwilę. Przecież nie raz i nie dwa byliśmy oblegani przez Turków osmańskich i jakoś udało się to przetrwać. To i przetrwamy urwanie się jakiejś tam liny. Obawiam się, droga pani, że nie uda nam się tego naprawić w dniu dzisiejszym, że będą musieli państwo zostać z nami co najmniej do jutra, a być może nawet do pojutrze, ale obiecuję, że zajmiemy się tym tematem oczywiście. I tak, zdajemy sobie sprawę, że może to dla państwa być jakieś tam zatrważające w jakiś sposób, ale uspokajam, nic się nie dzieje, nie ma w tym żadnego większego problemu, na pewno to wszystko naprawimy. Mhm. Cieszy mnie. Wiesz co, rzuć mi na psychologię. Psychologia? Normalny jakiś? Tak, normalny. Forsujesz albo masz tylko 10%? No właśnie, ja psychologii mam tylko 10, to czyli ile ja bym musiała wydać? 29 chyba tam. Jakbyś kliknęła na rzucie, to byś widziała, ile szczęścia musisz wydać, żeby zaliczyć. A, na rzucie. Dobra, to może forsuję? Tylko jak ci się nie uda, to ojciec Nikolaus wyczuje, że chyba mu nie wierzysz. Ojej. Się zorientuje, że chyba jakieś podejrzenia żywisz w stosunku do niego. Mhm. No dobra, zaryzykuję. Normalny, rzucam. O kurczę, no to dobra. No nie wiem, czy dobrze robię, ale dobra. Lecimy. Wiesz co? Starszy mężczyzna za tym dobrotliwym, ciepłym uśmieszkiem skrywa totalne kłamstwo. Kłamie jak z nut. Kłamie o Turkach? Nie, kłamie o naprawieniu liny. Dobrze, tak żartowałam. Dobrze, o naprawieniu liny. Turcy są faktem. Dobrze, czyli że co? Że może nigdy jej nie naprawi. Że może będziemy tu musieli... I taki wiesz, zimny, kiedy zdajesz sobie sprawę, że za tym dobrotliwym uśmiechem, tym niby ciepłym spojrzeniem widzisz tak gdzieś w głębi jego oczu takie zimne, wykalkulowane spojrzenie, które cię taksuje, nie? To tak ci aż taki zimny, taki dreszcz ci przebiega po kręgosłupie, nie? Że ten mężczyzna coś ukrywa, ten mężczyzna coś przed tobą ukrywa i na pewno ci nie powiedział prawdy, nie? Ale z kamienną miną brytyjskiego stoicyzmu przyjmujesz. Dobrze. To ja jeszcze tylko mam dodatkowe pytanie. Na jak długo starczy tu jedzenia? Jak duże są zapasy na tej skale ponad światem? Proszę się nie obawiać, moja droga pani. Starczy na tak długo, że zdążą państwo opuścić to miejsce. Jestem o tym przekonany. Teraz to zabrzmiało dwuznacznie. No dobrze, dziękuję. W takim razie smacznego. Ja też smacznego. Oddalam się na miejsce swoje, ale jakoś mi nie smakuje. Śniadanie mi lepiej smakowało. Czy dajesz sobie poznać, siadając z powrotem do swoich towarzyszy do stołu, że to, co usłyszałaś, zmroziło ci krew w żyłach trochę? No właściwie nie tyle to, co usłyszałaś, tylko to, co zauważyłaś. W sumie, no jak na razie, tak, chyba i Dali, i Bratysława tutaj nie ma, bo poszli... Branisława, bo poszli. Jest profesor Matsorakis, jest Laura, jest Jonas, jest Dragosz. No Laurze to nic nie będę mówiła, bo spadnikuję jeszcze bardziej niż dzisiaj rano. Widzisz, że brat Nikolaos, znaczy nie Nikolaos, tylko brat Jonas cię obserwuje dosyć takim taksującym spojrzeniem. Dobrze, to ja wytrzymuję jego spojrzenie. Dobra, to ja też może inaczej, też na niego patrzę i się zastanawiam, co on myśli, kiedy on patrzy na mnie. Kiedy zauważa, że wiesz, że mierzysz go spojrzeniem, to się tak jakby gdzieś tam się kryguje w sobie i odwraca wzrok. Nie?
Dobra. Natomiast może milczący brat Dragos, taka ostoja spokoju, to może w nim mogę zawierzyć swoje Próbuj. wątpliwości. Brate, co brat sądzi na temat braku windy i naszego tutaj chwilowego uwięzienia? Właśnie rozmawiałam z przeorem i on mówi, że generalnie to jest kwestia dnia, góra dwóch, ale ja nie jestem pewna, czy można mu wierzyć. Jak się brat z tym czuje, z tą sytuacją? Z jednej strony rzeczywiście nagła awaria windy jest odrobinę podejrzana. Jest wielce nieprawdopodobne, żeby urwała się sama. W związku z tym najprawdopodobniej był tutaj udział osób trzecich. Natomiast myślę, że dzień lub dwa to jest jak najbardziej rozsądny czas na naprawę tego. Jestem pewien, że ktoś prędzej czy później zorientuje się, jaki jest problem i sprawa zostanie rozwiązana. Oczywiście znajdujemy się daleko od cywilizacji, więc to musi chwilę zająć. No właśnie, tutaj nie chcę niepokoić pani Laury, w sumie jej, tak naprawdę to liczę na to, że jej mąż, który jest gdzieś tam na dole, może w stanie nie najlepszym, ale mam nadzieję, że mu się poprawia i że to on się zorientuje, że nie ma nas już dłużej niż było w planie. Może przedsięwziąć jakieś kroki, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Być może. No dobrze, to na razie się zamykam w sobie i się zastanawiam. Mhm. Zamykasz się w sobie Myślę. i się zastanawiasz. Dobra. Branisławie i Dalio. Czym prędzej udajecie się do skryptorium, gdzie właściwie zostajecie pustą salę, no bo wszyscy mnisi są w trakcie obiadu. Palą się tu jakieś świece popodwieszane na kandelabrach, jakieś lampy oliwne rozświetlające to pomieszczenie i w centralnym miejscu jest księga. Cel waszej podróży. Ogromna, oprawiana w grubą skórę, obijana metalem księga, zamknięta na kłódkę. Otwieramy kłódkę. Otwierasz kłódkę, tam ta jedna z tych sztabek opada z brzękiem. Czujesz pewną ekscytację, która przebiega ci po ciele, kiedy chwytasz za grubą układkę i przewracasz pierwsze strony. Już od samego początku widzisz, że księga w większej części swojej jest spisana w starocerkiewnosłowiańskim. Znasz takowy? Nie, ja po grecku, panie. Ja po grecku i trochę po angielsku. Ja mam język serbski, chciałem powiedzieć, to może być troszeczkę zbliżony. Może coś spróbować. Ojej, czyli okazuje się, że beze mnie nic nie przeczytacie. Dobrze, tak szybko poszliście. Ty nawet nie wyrażałeś chęci pójścia tutaj. Poczekaj, Po śniadaniu. co z tym serbskim? Na ekstremalnie trudnym ewentualnie. Ale panie Dragowicz, to jest już po obiedzie. A, no to po obiedzie. A nie poszliście patrzeć na tę księgę, kiedy właśnie wszyscy poszli na obiad? W sensie, że my Tak. jemy, a wy... Tak. Tak. No. Chyba ci trochę brakuje, No Branisław. 25 szczęścia mi brakuje do zaliczenia. Nie wiem, czy to się opłaca wydawać, czy nie opłaca. To już jest w twoich jakby gestii. Dobra, zaliczone. Jakby stajesz obok Idali i przerzucacie karty tego dzieła wspólnie i na pewno udaje ci się pi razy drzwi rozczytać, że to jest kronika historyczna, która była założona w połowie w połowie XIII wieku, zaraz po założeniu tego miejsca przez jakichś tam pierwszych mnichów, którzy tutaj się pojawili i właściwie jest to dosyć dokładny spis kolejnych lat działalności tego klasztoru, w którym spisane są przede wszystkim fakty historyczne, czyli przybycie jakichś tam kolejnych braci, śmierć kolejnych braci, zmiana igumena na stanowisku, jakieś tam najazdy Turków osmańskich No są i- tu odnotowane. Nas Tak, interesuje ten okres, kiedy bracia zostali zamurowani, nie? Tak. Więc Tak, tego wydarzenia Tak. szukamy. Więc jeszcze poproszę rzut na korzystanie z bibliotek. No bez jaj. Poczekaj, żuraw. ja sforsuję ten rzut. Ja myślę o szczęściu, wiesz? Brakuje mi 27.
mogłabym to wydać. Ale wtedy ja nie będę już rolować na szczęście. No to może ja wydam, bo ja mam 6 szczęścia do zaliczenia tego rzutu. Co A, prawda, to dobra, ja nie to będę. no dobra, to okej. Więc udaje wam się też znaleźć po dłuższych poszukiwaniach fragmenty kroniki mówiące o tym, jak dwóch braci zostało zamurowanych w celach. I okazuje się, że od momentu zamurowania ich w celach do momentu ich śmierci upłynęło kilkanaście lat. Tak. A jak stwierdzono właściwie, że umarli? Bo to oni nie byli zamurowani na takiej zasadzie, że ich całkiem zamurowano i niech sobie tam zdychają, tylko mieli otwór w tej ścianie, przez który mieli podawane jedzenie, picie oraz odbierane były od nich nocniki z nieczystościami, tak? No i A, dopóki ten rytuał był powtarzany, że dostawali żarcie, oddawali nocniki, no to się to kręciło, aż w końcu najpierw No dobrze, ale najpierw oprócz jeden, a potem takiej- drugi przestali to robić, no i Opro- wtedy zostali już całkiem zamurowani, tak definitywnie, nie? Ale oprócz takiej standardowej, ogólnej informacji na temat tego, ile to było lat, czy tam są jakieś informacje na temat, co się działo, czy były jakieś wydarzenia, zdarzenia związane z tym ich pobytem w tych celach, coś ciekawego, jakieś niestandardowe kwestie? Absolutnie nic, ale ogólnie przerzucając tą księgę, szukając czegoś wartościowego, w paru miejscach widzicie, że niektóre zapiski były prowadzone po łacinie również. Przynajmniej wydaje wam się, że to jest łacina, bo chyba żaden z was dobrze nie zna łaciny, ale tak po jakichś tam pojedynczych słowach i po innych liternictwie, nie? No bo cyrylica to inne liternictwo, a łacina inne liternictwo. Da się zauważyć, że w pewnych miejscach, szczególnie w okolicach lat XVIII wieku, gdzie dokonano zniszczenia fresków w monastyrze, jest parę fragmentów kroniki poprowadzonych z jakimiś dopiskami w języku łacińskim. to ja mam taką propozycję. Branisław, ja przepisuję tą lewą kartkę, a ty przepisujesz tą prawą kartkę. Nie masz ze sobą przypadkiem aparatu? Chociaż w sumie nie wywołamy zdjęć. To, Nie wywołamy zdjęć No. jeszcze. to prawda, to nie ta era. No. No dobra, no to przepisujemy. Aha. No chyba, że ja mam Polaroid, ale wydaje mi się, że ja mam zwykły aparat. W latach 20. Polaroid? Nie. To był jeden z pierwszych wynalazków. Nie, wydaje mi się, że Polaroid to nie był w latach 20. na pewno. No, cokolwiek. Ktoś może w Google sprawdzić, kiedy pierwszy Polaroid się pojawił, ale jestem pewien, że to nie były lata 20. Chyba jakieś Zaraz 70. to chyba. sprawdzę, żebyś wiedział, ale... Projekt powstał w 37. W 37 pierwszy Polaroid? Bridge, Massachusetts. O. No widzisz. Widzę, granie w Cthulhu bawi i uczy. Tak? Raczej sądzę, że jeżeli to była pierwsza wersja, to nie była wersja kieszonkowa. Także... Tak, wracając do przepisywania. walizkowo. Ja bym, Ale jak zdajecie sobie sprawę, że to minie na tyle dużo czasu, że ewentualnie jak ktoś się będzie o was martwił, to do was dołączy, tak? Powiedziałam, że poświęcamy obiad na rzecz wiedzy, więc my tutaj pilnie pracujemy dla wiedzy, a to, że to się wszystko potem wciśnie naszemu szanownemu Dragosowi, to inna kwestia. Pytanie do Idalii oraz, znaczy nie do Idalii, tylko do Gertrudy i do Dragosza, bo obiad się kończy, a Branisław oraz Idalia nie wracają i nigdzie ich nie widać. No, Okej, jak czy już wtedy dołączamy do nich do skryptorium. Tak. Jeszcze tylko pytanie, Idalia, czy jak już Dragos do nas dołączy, to czy będzie miał ochotę, żeby nam przetłumaczyć ten tekst, bo wiadomo. Grzecznie go poprosimy, kłaniając się jak do starszego człowieka przystało. Ile ma lat Dragos? To jest 45? 48? 42 to jest młodszy ode mnie. Na chwilę przerwę Ja mam informacja. 43. Informacja. Czekajcie na chwilę przerwę. Tak off-topowo informacja z czatu. Polaroid Corporation założone w 37, ale pierwsze modele pojawiły się na rynku w 47-48. Okej. A, dobra, właśnie, bo może... Twoja wnuczka może mieć Polaroid. Więc jak udajecie się z Gertrudą do skryptorium w poszukiwaniu waszych towarzyszy, to zastajecie ich usilnie próbujących przepisywać na pliki kartek jakieś fragmenty otwartej na oścież wielkiej księgi, które z jednej strony z wielkim zapałem próbuje przekopiowywać znaki, a drugie z drugiej strony próbuje robić to samo. I zostajecie jeszcze samych w skryptorium, ale wiecie, że za wami podąża już gdzieś tam w pewnym oddaleniu grupka mnichów, którzy wracać będzie ze swojej standardowej pracy przy tam przepisywaniu różnych ksiąg w skryptorium, więc za chwilę nie będziecie
już tak całkiem sami. Cześć, co robicie? O, Nie widzisz? poza faktem, że zachowujemy przekaz na tyle, na ile jesteśmy w stanie, żeby potem już nie biegać z tej księgi, to zerknęła grzecznie na naszego Rumuna. Ojcze Dragomirze, rad byłbyś nam pomóc w rozumieniu, bo tyle, co ja teraz polegam, to na tłumaczeniu od Branisława. Tak, O, Jak miło. Usuwam mu się grzecznie z trasy, żeby miał pełen dostęp do księgi. staje nad księgą i zaczyna wertować. Niech tam wskażą fragment, który chcą tłumaczyć. No my już mniej więcej mieliśmy to ustalone. Cofniemy jeszcze do momentu pewnie od zamurowania ich. No Tak, to tak zwracamy jak... twoją, Dragosie, zwracamy twoją uwagę na ten fragment, żebyś potwierdził, czy to, co ja przeczytałem, jest rzeczywiście prawdą, czy tam nie ma jakichś dodatkowych informacji, albo czy coś zupełnie innego jest napisane. I zwracamy uwagę na te łacińskie zapiski w różnych miejscach, że to jest coś takiego niezwyczajnego Mhm. w tej To księdze. Dragosz rzuć na korzystanie z bibliotek jeszcze. Normalny? Tak, tak. Gdzieś tam chyba ociężałość na żołądku sprawia, że jakbyś zapomniał trochę tego starocerkiewno-słowiańskiego. Dawno nie czytałeś żadnej książki, ani żadnego jakiegoś rękopisu. Więc tak się patrzysz na te znaki i tak jakbyś nagle zapomniał. Nie wiem, mogę to jakoś forsować albo przerzucić? Możesz, z tym, że jak ci źle pójdzie, to oderwiesz jedną kartkę przez przypadek. Żuraw, ale pytanie takie, bo ja już rzucałem na korzystanie z bibliotek i myśmy znaleźli te fragmenty, to nie powinien na język rzucać, czy na czytanie, No. jeżeli No szuka myśmy już mu informacji? pokazali, gdzie tak mniej więcej to się zaczyna. Znaczy on ma język na wyższym poziomie niż korzystanie z bibliotek? Na to liczę, dlatego zapytałem. Nie. To ja Tak. proponuję No, tak. czekaj. Nie, ja sobie szczęściem poprawię to na sukces. Okej. Wiesz co, no to jeżeli chodzi o fragment dotyczący zamurowania dwóch mnichów, o ten okres historii klasztoru, no to całkiem nieźle Branisławowi się udało odcyfrować tamtejsze zapiski. Raczej nic tam więcej do dodania nie ma. Nic się w tym czasie jakiegoś specjalnego w klasztorze nie działo, ani z tymi mnichami też nic specjalnego nie działo. Jedyne co to, że doczytałeś, że prawdopodobnie pierwszy z nich to po prostu umarł chyba na jakąś chorobę, bo było tam wspominki, że było słychać z jego celi pokasływanie, gdzieś tam dostawał jakieś ziółka od jednego z braci, który się zajmował tam zielarstwem i lecznictwem, ale najwyraźniej mu nie pomogły, bo w końcu kaszel ucichł, ale i rytm życia tego mnicha też ucichł, a drugi chyba mnich po prostu umarł ze starości. I Było. tyle. Jest nic tutaj nie napisane, że o windach. jednego Co, zmogła choroba nieznanego rodzaju, aczkolwiek przed śmiercią mocno kaszlał. Natomiast drugi najprawdopodobniej umarł ze starości, ponieważ nie ustalono żadnej innej przyczyny śmierci i był już w podeszłym wieku. No te łacińskie zapiski? A łacinę ktoś zna? Ktoś zna? Ja mam. A masz. Więc jeżeli chodzi o łacińskie zapiski, to one trafiają się właśnie w tym XVIII wieku. Jest tam mowa o tym, że w tym czasie akurat powierzony temu klasztorowi była pod relikwia palec świętego Cyryla, pod opieką ówczesnego igumena. I tak się niestety złożyło nieszczęśliwie, że w tych latach trafił się najazd Turków osmańskich na tę ziemię. Wojska osmańskie oblegały ten klasztor przez kilka miesięcy, podczas którego mnisi żyli na skraju głodu i wycieńczenia z powodu ograniczania racji żywnościowych i temu podobnych rzeczy i braku kontaktu ze światem zewnętrznym. I w tym czasie są wzmianki o tym, że tamtejszy igumen bał się, że jednak Turcy zdobędą monastyr i dobiorą się do skarbów, a przede wszystkim dobiorą się do świętej relikwii i ją zbezczeszczą, więc postanowił ją ukryć w jaskiniach pod klasztorem. I była tam coś mowa w tym łacińskich zapiskach, że gdzieś tam miał je schować w jakiejś studni, w jednej z jaskiń, ale później tutaj trochę ten jakby łaciński
taki jest mętny w swojej wypowiedzi, ale tak kontekstowo udaje ci się odczytać, że chyba na skutek tej wizyty w jaskiniach i tego schowania w studni coś się temu igumenowi tamtejszemu stało, bo popadł chyba w szaleństwo, bo zaczął coś potem mamrotać o mrocznych siłach, które pochłonęły relikwie i które strzegą je i nie pozwalają jej odzyskać. Potem są zapiski, że z jego właśnie polecenia zaczęto dokonywać tych aktów wandalizmu, desakracji tych wszystkich sakralnych rysunków, tak, niszczenia i usuwania. I mimo temu, że kilka tam tygodni później Turcy odstąpili od oblężenia, to damage is done, że tak powiem. I wszystko te szkody poczynione przez oszalałego igumena zostały poczynione. On wkrótce później na tyle jakby już został osłabł umysłowo, że po prostu musiał ustąpić ze stanowiska i dokonał żywota w swojej celi, już tylko bardziej jako taki bełkoczący szaleniec, a po prostu jakiś inny tam starszy z braci został kolejnym igumenem na jego miejsce. Ale nie ma tam niestety w księdze informacji o sposobie wejścia do tych jaskiń. Nie ma tam informacji, jak się tam dostać do tej studni, w której niby miało być schowane, pilnowane przez mroczne siły ten palec świętego Cyryla, więc tutaj niewiele użytecznych informacji z tego wyciągniesz już. Ale dalej potem zaczyna jakby życie klasztoru wraca znowu do normy. Tam przez ileś kolejnych dziesiątki lat się ciągnie w miarę tak rutynowo dosyć. Ten tekst z grubsza potwierdza i odrobinę rozwija to, co powiedział sam ojciec Nikolaos. Znaczy, rzeczywiście w klasztorze znajdowała się kiedyś relikwia. Została tutaj przekazana na krótko przed oblężeniem tureckim. Zgodnie z zapisami w tej księdze, wczesny igumen postanowił ukryć relikwię w jaskiniach znajdujących się bezpośrednio pod klasztorem, a konkretniej w jednej ze studni. Niedługo po tym oszalał, zaczął powoływać się na siły nieczyste, rozkazał skuć wszystkie freski, malowidła na ścianach, o czym wiemy, a potem zmarł i został zastąpiony przez innego brata. To z grubsza tyle. Siły nieczyste, jakby coś się rozwinęło, jakieś stworzenie nie chciało oddać tej relikwii? Bracie Dragosie, a czy księga wspomina może dlaczego ten igumen rozkazał, żeby te freski zniszczyć? Nie. Raczej po prostu wpis był taki raczej wskazujący, że to wynikało raczej z postępującego szaleństwa, ale że był igumenem, no to bracia byli mu posłuszni, więc robili co kazał. Czy po prostu bez żadnego rozsądnego wytłumaczenia wykonywali jego rozkazy, tak? Długie oblężenie i życie w ciągłym stresie ma niekorzystny wpływ na umysł, nawet najbardziej światłej osoby. To się nie dowiedzieliśmy zbyt wiele. Podoba mi się zdroworozsądkowe podejście brata. No cóż, w każdym razie mamy podejrzenie co do lokalizacji tej relikwii. Znaczy jakaś jaskinia gdzieś pod klasztorem, którego w tej chwili i tak nie możemy zejść, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak, tylko tak. o samych jaskiniach też w sumie niewiele wiedzieliśmy, co jest. A wy dowiedzieliście się czegoś na obiedzie? Bo tutaj za bardzo nic ciekawego. W sumie się nie Gertruda stało. się dowiedziała. Trochę się dowiedziałam, ale nie jestem pewna, czy można tak to nazwać. Rozmawiałam z przeorem na temat wypadku z windą i z liną i próbował mnie uspokoić, że nie jest to powód do obaw i że być może będziemy zmuszeni, żeby tutaj przenocować dłużej niż było oryginalnie w planach, czyli ale to nie powinno trwać więcej niż do 2, maksymalnie 3 dni. Chociaż muszę wam przyznać, że w trakcie rozmowy z nim to miałam wrażenie, że coś ukrywa i że te jego zapewnienia wcale nie były jakoś bardzo szczere, więc tak trochę zamiast mnie uspokoić, to ta rozmowa z nim uderzyła w jakieś mało przyjemne struny. No, niedobrze słyszeć. Jeżeli przeor nie przejmuje się windą, to możemy mieć problem. Być może nie przejmuje się, bo takie sytuacje występowały już w przeszłości. Znaczy, Użył takich słów, że faktycznie jest to coś, co nie jest bezprecedensowe, ale mam wrażenie, że tutaj te jego zapewnienia, że nie stąd wynika jego troska i
Rozsądek? Coś też było na rzeczy. Jeszcze muszę się zastanowić dokładnie, co w tym było niepokojącego, ale coś tak jakby nie był szczery. Jakby coś ukrywał. Rozsądek to nakazuje, żeby klasztor na wypadek właśnie takich sytuacji miał zapasową linę gdzieś na magazynie. Żeby Prawda. byli przygotowani na cokolwiek. A Więc być może nawet potrzebują tych 2 dni, żeby ją właśnie zamontować. ale Albo znaleźć i zamontować. Jeżeli pani Gertruda mówi, że czuła za tymi słowami jakąś podszytą niepewność, to nie najlepiej. Tym niemniej ja uważam, że powinniśmy poszukać ewentualnych alternatyw w tym klasztorze. Czy Na będziemy wszelki jeszcze- wypadek. Czy będziemy jeszcze korzystać z księgi? Bo chciałabym odnieść klucz ojcu. Myślę, że wyciągnęliśmy wszystko, co mogliśmy i ja nie mam tutaj więcej do poszukania w tej księdze. Zresztą podejrzewam, że gdyby tam było coś do ukrycia, to brat Nikolaos nie dałby ci tak łatwo klucza, pozwalając ci samej wertować strony tej księgi. Może wiedział, że ja jako dziennikarz mimo wszystko nie znam języka, bo nie ostrzegł mnie, że księga jest spisywana w innym języku. Księga też nie wygląda na jakąś, nie wiem, naruszoną, nie brakuje w niej żadnych stron. Nie. Jest bardzo rzetelnie prowadzona, nie widać tutaj żadnych jakby, nie wiem, śladów zniszczeń, czy jakichś wyrywanych kartek, czy jakichś, nie wiem, pomazanych, poplamionych. Ktoś bardzo o to dbał, żeby ona była w bardzo dobrym stanie, jak na oczywiście na swój wiek. No i Dalia jeszcze na koniec spojrzała na Dragosa, bo to on tutaj rozszyfrował tekst. Przypominam, że macie jeszcze te 2 księgi okultystyczne zajumane od Chińczyków. Nie zajumaliśmy ich. Zajumane? że- Czy... Ja je zostawiłem. A, zostawiłeś, tylko Tak, skopiowałeś żeby nie te... wzbudzać podejrzeń. Nie? Znaczy tylko przeczytałem tytuły, tam dla mnie te księgi były nie do odczytania, przynajmniej jedna z nich z tego co pamiętam, więc... Znaczy jeden to był zwój, to był totalnie po mandaryńsku, po chińsku, więc... Ale druga to pamiętam, że 2 były po angielsku. tytuł jednej z ksiąg rozszyfrowywaliśmy dopiero na miejscu, bo nie wiem, Oba czy to tytuły wynikało, chyba. nie pamiętam, czy to wynikało z tego, że ja po prostu nie umiem angielskiego, Tak, nie mieszam. czy z jakiegoś innego, no. No tak, w każdym razie jedna była ochrona przed złymi duchami, a druga była o żywocie świętych, więc o żywotach świętych. Więc jakby tytuły bardzo bezpośrednio nawiązują tutaj do tych wydarzeń z czasów inwazji Turków. Z jednej strony właśnie żywoty świętych, tutaj relikwie świętego Cyryla, który, tak, co to był Cyryl, który jest tutaj Cyryl i przede wszystkim- metody, tak, ale tutaj Cyryl był przede Tak. wszystkim bohaterem tutaj w tym. Tak, i nagle w kontekście właśnie rozczytanego fragmentu tej kroniki, tutaj tytuł tej drugiej księgi, którą kolega zauważył, bo my wiemy o tych księgach, czy tylko... Tak, bo to było na waszej naradzie wszystko poruszone. Okej, dobra. No, to nagle ten drugi tytuł o ochronie przed złymi mocami nagle zaczyna nabierać nowego znaczenia w kontekście tego Tytuł szału. było o czarnej magii, prawda? Tak, coś takiego. Mhm. Coś takiego. Ochrona przed czarną magią. Jeżeli Dragosz nie przegląda księgi, to ja ją ostrożnie zamykam, chyba że Dragosz przegląda księgę, to przekazuję mu klucz. Chyba nie. Myślę, że ponad to, co reszta wskazała, to nie ma No tam to więcej. zamykamy wolumin, kłódka zostaje zamknięta tak jak była, a ja dreptam do igumena, co by mu oddać klucz, tak jak poprosił grzecznie. Zastajesz go w swoim gabinecie, jak można byłoby się spodziewać, a może nie, w towarzystwie nieodłącznych chińskich mnichów, którzy gdzieś tam na twój widok odsuwają się kilka metrów od igumena, ale przyglądają ci się ciekawie i z tymi przylepionymi uśmieszkami do twarzy. Mhm. Znalazła pani coś ciekawego w naszej kronice? Zapomniałem dodać, że spisana jest w większości w starocerkiewno-słowiańskim. Czy to była Nie jakaś przeszkadzało to. jakaś Nie, nie przeszkoda? przeszkadzało. Ciekawe było to, że właściwie nie było nic ciekawego. To bardziej rozczarowanie niż zainteresowanie. Niemniej dziękuję, bo dzięki Dlaczego, żeby temu pani mam- chciała znaleźć w kronice klasztornej? Choć może jest to po prostu kwestia wpływu psychologicznego, ale byłam ciekawa, czy jakoś szerzej był opisany przebieg właśnie zamknięcia czcigodnych braci, tego w jaki sposób ich charakter się zmieniał, w jaki sposób to, co mówili, ulegało modyfikacjom. Mimo Widzi wszystko pani, wierzę, że tak 15 lat widzi wpłynęło pani, na bo ich pani na to spogląda okiem współczesnego człowieka i jeszcze świeckiego, gdzie widzi to pani bardziej w ramach
rzekłbym, eksperymentu społecznego. Nie, Natomiast- eksperyment to jest złe słowo, ale myślę, że dążymy do tego samego. Natomiast tutaj w naszych jakby szeregach braci mnichów na przestrzeni wieków takie rzeczy się zdarzały zarówno u nas prawosławnych ortodoksów, jak i w katolicyzmie zdarzały się, że były klasztory, w których mnisi chcieli dokonać swojego żywotu w samotności i kontemplacji, więc to dla nas to było po prostu oddanie się powołaniu. Rozumiem. Tak jak pani powołaniem jest ciekawość i dociekliwość i dokumentowanie wszystkiego. A naszym powołaniem jest służyć Panu. W okazji trafiłam na fragment wskazujący, gdzie zagubiona relikwia mogła być. Tak? Jeżeli O, mogę- to ciekawe. Jeżeli mogę zapytać, czy celem pana jest odzyskanie też tej relikwii? Czy ona... Bo wiem, że w tym momencie nie wiadomo, gdzie ona jest. Dziś on tak się zastanowił. Po tylu wiekach wątpię, żeby gdzieś dało się ją znaleźć. W końcu to był fragment ciała, prawda? Więc już dawno pewnie przepadł gdzieś i uległ rozkładowi. A czas czyni swoje, oczywiście. Możesz ewentualnie rzucić na psychologię, jak chcesz. Nie umiem w tą kartę, tu jest. Normalny? Tak. No, zdane. Nawet ładnie. Na pewno nie jest do końca szczery w tym, co mówi. Okej. Na pewno z perspektywy religijnej wiara nie nakazuje panu odzyskać tej relikwii? Bardzo byśmy chcieli odzyskać tą relikwię, ale trzeba sobie jednak... Wiara w Boga nie zwalnia ze zdrowego rozsądku, czy z jakiejś poparcia w logice, wie pani, więc tutaj chęć, serce rwie się do tego, żeby odzyskać jedną ze świętych relikwii chrześcijaństwa, ale rozum mówi zupełnie co innego. No, rozumiem. A nic, nie będę przeszkadzać. Mam nadzieję, że naprawa windy przebiegnie sprawnie, co byśmy więcej pana nie musieli niepokoić. Tak, już rozmawiała ze mną pani Gertruda w tej sprawie. Zapewniłem ją, że w ciągu dnia bądź dwóch uda nam się naprawić tą usterkę i będą państwo mogli opuścić nasz klasztor. Okej. Przyglądać się badawczo, jak odchodzisz. Odchodzę. Żurawiu, to co na ten moment mam pomysł, to ja sobie wezmę jedną z wielu kartek, które mam i narzędzie do pisania, czy tam do rysunku, bo być może jakiś ołówek też mam. Ja sobie tak na spokojnie usiądę przy pomniku Cyryla, bo pamiętam, że on jest gdzieś tam w W centralnej refektarzu części. jest, tak. Ja go sobie będę generalnie rysować. Zakładam, że na studiach dziennikarskich jeszcze zajęcia z rysunku były, bo aparat to jest relatywnie nowa rzecz w tych czasach i jeszcze fotografia to dla najstarszych profesorów łololo, jakie nowoczesne wynalazki. Tylko rysunek tego, co się widziało. Więc ja go sobie będę studiować. Są dwie rzeczy, które chcę osiągnąć tym. Po pierwsze, ja chcę tak spokojnie, dokładnie przestudiować cały pomnik, żeby zobaczyć, czy gdzieś w nim nie ma jakiegoś schowka, nie ma czegoś, co nie pasuje, jakiegoś symbolu, którego nie powinno na nim być. A druga rzecz, na którą w sumie mam nadzieję, że któryś z innych mnichów, czyli nie Nikolaus ani nie Jonas, zainteresuje się tym. Że rysujesz Cyryla, tak? Tak. A dużo masz szczęścia? Pewnie nie. Jeszcze tylko trochę mam. 54 na ten moment. Więc wiesz co, rzuć mi na szczęście w takim razie. Niestety nie. Więc co zaś ze studiowaniem pomnika? Więc jeżeli chodzi o studiowanie pomnika, no to poproszę cię o trudny rzut na spostrzegawczość. Czy jakaś kostka dodatkowa, ponieważ robię to powoli i poświęcam na to jednak dużo czasu? Dobrze, niech będzie z jedną kością bonusową. Dzięki. Wiesz co, oględziny pomnika dają ci taką informację, że nic raczej podejrzanego w nim nie widzisz, ani w jego okolicach. Zauważasz jedynie, że ktoś od czasu do czasu musi w jakiś sposób konserwować te rzeźby, bo są zadbane. Okej. W sensie jakieś tam, jeżeli by gdzieś były jakieś ubytki w niej czy coś, to były one uzupełniane i ktoś starał się to robić na tyle umiejętnie, żeby ona się w miarę wyglądała cały czas jakby jednolicie. Że nawet jakby gdzieś tam ktoś tam jakąś zaprawę czy coś w jakąś szczelinę i tego, to potem jakimś barwnikiem to zostało tak pociągnięte, żeby to w miarę wyglądało na tak odrestaurowane, że cały czas wygląda w miarę podobnie do swojego pierwotnego
oryginału. Natomiast jakby jakichś, nie wiem, symboli, nie wiem, tajemnych schowków, zamków, czegokolwiek innego w tej rzeźbie absolutnie nie znajdujesz. Okej, dobra. Dzięki śliczne, jak mówiłam, to zajmuje dużo czasu, więc Natomiast oddaję się mnisi, oczywiście w refektarzu gdzieś tam ktoś sprzątał, coś tego, ale nikt cię nie zaczepiał, wszyscy się trzymali z daleka. Okej. Oczywiście przyglądali ci się, co ty tam sobie siedzisz i rysujesz, ale chodziłaś wokół tej rzeźby, jakiś tam mnich coś tam zamiatał, ale absolutnie, nie wiem, nie interesowało go to, że sobie latasz koło rzeźby, nie? I widocznie prawdopodobnie stwierdził, być może sobie stwierdził, że po prostu spodobały ci się te dzieła sztuki, sobie dokumentujesz tam do swoich dziennikarskich historii. Dzień pierwszy. Wszyscy oglądają się wokół, bo kobieta do klasztoru przyszła. Dzień drugi. Wszyscy kobiety unikają. Tak. Oddaję głos. A reszta w międzyczasie co robi? Zastanawiam, co robi profesor i Laura. Profesor i Laura co robią? Profesor i Laura żywo sobie rozprawiają na temat tych cel, siedząc tam w swoich celach po prostu. Znaczy siedzą w celi jednego z nich, dajmy na to, że u profesora Matsurakisa i po prostu żywo tam wymieniają się jakimiś uwagami, notatkami, rysunkami i nad tym spędzają większość czasu. Dobrze, Analizują- ponieważ myśmy... Okej, mów Gertruda. Analizują te freski, wiesz, tam pod jakimiś względami naukowymi, tam i historycznymi i tak dalej. Bo później w ciągu dnia już żadnych dodatkowych interakcji między Jonasem a Laurą nie zaobserwowaliśmy. Nie. W ogóle Jonas to tak jakby się trzymał trochę, aktualnie na razie od was tak trochę bardziej z dala. Gdzieś tam przemyka wam na granicy percepcji, ale nie podchodzi, nie zaczepia, nie próbuje oprowadzać ani nic takiego. Daje wam jakby spokój, ale gdzieś tam czujecie go gdzieś tam w okolicach, że przemyka. Okej, to ponieważ myśmy nie skoordynowali swoich akcji, to teraz ja idę do igumena w odwiedziny. Okej. Chodzę do niego, nie wiem, pukam, czy tam w ścianę, czy w coś, nie? Znaczy tam akurat on drzwi do swojego gabinetu ma. Pukasz do drzwi i tam słyszysz, Czcigodny igumenie, można na sekundę? widzisz, że w jego gabinecie oprócz samego igumena przybywa jeszcze tych dwóch chińskich mnichów. Igumen trochę zaskoczony twoim widokiem, ale proszę synu, zapraszam. Cóż, z czym przychodzisz, czym mogę ci pomóc? Igumenie, chciałem zapytać o ten nasz problem z wydostaniem się z klasztoru. Ach, problem. Zapewniam cię, synu, że to nie jest w sumie żaden problem, to jest tylko kwestia czasu. Myślę, że to może wzbudzać pewne obawy. Ja rozumiem. Jak macie że- zamiar usunąć tę usterkę? W jaki sposób? Wydaje mi się, że gdzieś tam na pewno musi mieć jakieś zapasowe liny, które będzie można wymienić na kołowrocie i da się to wszystko naprawić. Na razie nie mieliśmy do tego głowy, wie pan, te sprawy z otwarciem cel, z liturgią. Na wszystko potrzeba czasu, tutaj jeszcze pochówek tych odkopanych kości, ale zapewniam, że mówiłem to już. Czyli dopiero będziecie, że tak powiem, analizować możliwości, za pomocą których ta usterka zostanie usunięta, tak? Proszę mi Macie uwierzyć. jakiś plan? Proszę mi zaufać, panie Branisławie. Wszystko tutaj jest jak najbardziej pod naszą kontrolą. Proszę się cieszyć odrobiną czasu na kontemplację, oderwanie się od trudów dnia codziennego. A mogą państwo sobie jeszcze tutaj pozwiedzać klasztor, pokontemplować w kaplicy, przemyśleć swoje sprawy. W międzyczasie my się wszystkim tutaj zajmiemy, a kiedy wszystko będzie już naprawione, osobiście dopilnuję, żeby mogli państwo opuścić klasztor i żeby miło państwo nas wszystkich wspominali. Czcigodny igumenie, no muszę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany słowami igumena. Naprawdę, Nikolao, się uspokoiłeś mnie. I tak uśmiecham się do tych dwóch braci, którzy stoją i zwracam się do Nikolaosa. Czcigodny igumenie, a korzystając z okazji, bo ja widzę, że tutaj masz wspaniałych gości w swojej komnacie, w twojej celi, bo oczywiście ja nie znam chińskiego, czy byś mógł w stanie przetłumaczyć, bo chciałbym nawiązać z nimi jakiś kontakt. Chciałem zapytać o jakieś proste rzeczy, ja zakładam, że po chińsku będziesz w stanie, bo rozumiem, że musicie się jakoś porozumiewać, prawda? Tak, dobrze, no to jeżeli masz jakieś pytania do naszych tutaj gości z zagranicy, to bardzo odwrócił się w ich stronę i powiedział coś w jakimś takim lekko szeleszcząco-szczekliwym języku, którego totalnie nie zrozumiałeś, na co tamci spojrzeli się na ciebie,
wy dwóch takimi badawczymi spojrzeniami, a potem, że tak, że pokiwali głowami, że Okej, ja tylko przypominam, że ja nie mówię po angielsku, tak? Tylko zaznaczam. Tylko rozmawiam z Nikolaosem albo po grecku, albo no w zasadzie... po grecku, no bo on z tobą po grecku rozmawia. Chciałem zapytać, z jakiego rejonu Chin pochodzą? Z którego klasztoru? Jaka jest ich historia i co skłoniło ich do tego, żeby tutaj przybyć? On przekazuje twoje pytanie i dostajesz odpowiedź, że są z prowincji Paishan, tak? Z klasztoru buddystów odłamu Zand. I przyjechali tutaj w ramach, jakby powiedzieć, wymiany, ponieważ kiedyś, przed 2 laty, jeden z naszych braci udał się do Chin, przebywał przez jakiś czas wśród buddyjskich mnichów i w ramach jakby wymiany trochę takiej naukowej, połączonej z pewną wymianą idei duchowych, taki Erasmus, taki właśnie religijny. Ci dwaj tutaj mnisi trafili właśnie do tego klasztoru też w ramach gościny, aby poznać życie mnichów prawosławnych, aby poznać zwyczaje, liturgię, zobaczyć jak to wygląda, duchowość Europejczyków, tak? Dobrze, a chciałem zapytać cię, czy, ponieważ ja jakby jestem wykształconym człowiekiem, czy jestem w stanie ocenić, czy brat Nikolaos, zwracając się do mnichów, rzeczywiście używa języka, który jest przynajmniej zbliżony do chińskiego i brzmi jak chiński, czy jest to jakiś zbitek, czy jestem w stanie na przykład wykryć, że to jest jakiś totalny zbitek słów i to nie jest chiński język? Wiesz co, to by był rzut chyba na samą inteligencję. Okej. I myślę, że to byłby trudny rzut. Wiesz co, wydaje ci się, że fakt, że nie znasz angielskiego, nie znasz mandaryńskiego, ale wydaje ci się, że ojciec Nikolaos, jeżeli mówi po mandaryjsku, to nie do końca dobrze i chyba wplata tam jeszcze jakieś inne słowa, które nie brzmią za bardzo chińsko, mają jakiś inny akcent. Tak jakby mieszał ze sobą 2 języki. Rozumiem. Ale ewidentnie wydaje jemu się, że ty raczej chyba nie wyłapałeś tego niuansu. Dodatkowe pytanie, żeby się upewnić w pewnych moich przemyśleniach właśnie na ten temat. Zadaję pytanie, czy podoba im się Grecja i czy czują się bezpiecznie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w momencie tym odcięci od świata przez uszkodzenie windy. Oczywiście uśmiechając się do nich i... Ojciec Nikolaos odpowiada ci w ich imieniu, że Grecja im się bardzo podoba. Podobały im się tutejsze górzyste rejony, podobały im się gaje oliwne i te wszystkie rzeczy, które nie występują w ich rodzinnych Chinach, tak? Jeżeli chodzi o naprawę windy, i tak ci mnisi mają w planach zostać nieco tutaj dłużej niż wy, więc im jakby awaria windy nie przeszkadza praktycznie w ogóle i zawierzają w tej sprawie swoją jakby pieczę ojcowi Nikolaosowi i jego podopiecznym mnichom, ufając, że nie stanie się tutaj nic, co by mogło w jakiś sposób zaburzyć Dobrze. feng shui tego miejsca, czy... Dziękuję czcigodnej igumenie za wszystkie informacje i za możliwość tutaj... Aczkolwiek nie, masz psychologię? Mam życzyć normalny? Tak. Wydaje ci się, że ojciec Nikolaos coś trochę podkoloryzował tą wypowiedź. Okej. Że chyba tam dodał coś od siebie do niej. Bardzo barwnie to igumen ujął, muszę przyznać. No tak rozłożył ręce, no w takim razie chyba powinienem się cieszyć, że potrafię w taki Muszę przyznać, barwny że sposób erudycja opowiadać. na najwyższym poziomie. On ci się tak przygląda. Dziękuję igumenie, czcigodny. Jestem naprawdę zbudowany rozmową z igumenem. Miałem i na koniec rzucam jednocześnie jakby obserwując, już wychodząc i obserwując igumena i jego reakcję, na koniec rzucam, miałem obawy, że dzieje się tutaj coś niezwykłego. Na co proponujesz rzucić, żeby jakąś reakcję w nim Na wywołać? spostrzegawczość, żeby zaobserwować jego reakcję. To rzuć, ale trudny test. Coś przeszło. Zdałeś, tak? Chyba nie, bo widzę, że na czerwono. A nie, czekaj, zaraz zobaczymy, jakie mam Chyba opcje. ci brakuje, chyba jednego punktu. Przeszło. Zauważasz, ojciec Nikolaos nic się nie odzywa, natomiast zauważasz, że wymienia z mnichami dosyć długie, porozumiewawcze spojrzenie.
No, zaobserwowałem to i wychodzę, oddalam się, wracam do mojej grupy. Ktoś coś jeszcze robi w tak zwanym międzyczasie? Nudno w tym klasztorze, tak na koniec świata. No nudno, no tutaj wiesz, życie dosyć oderwane od takiej codzienności cywilizacyjnej, tak? Jeżeli nikt nic nie robi, to ja wracam do Gertrudy. Siedzicie w celach, czekacie na kolację, tak? Nie, wracam, idę do Gertrudy i mówię, pani Gertrudo, ja odnoszę wrażenie, że mnisi tybetańscy, czy też Chińczycy, którzy się tutaj znaleźli, zresztą rozmawialiśmy o tym jak wczoraj, że oni w rzeczywistości znają inne języki niż chiński, niekoniecznie pochodzą z klasztoru i coś ukrywają. I się zastanawiałem, czy nie warto by było ich po prostu, że tak brzydko powiem, wypuścić. Czyli zaaranżować pewną sytuację, żeby sprowokować ich do ujawnienia, że na przykład rozumieją język taki jak angielski. A pani mówi po angielsku, Mówię po angielsku. dlatego przyszedłem do pani. Dobrze, a w jakim języku w tej chwili ze sobą rozmawiamy? Nie mam pojęcia. We wspólnej mowie badaczy, tak? W greckim, ja tak troszeczkę greckim? Czy możemy rozmawiać w greckim? Tak, ja umiem grecki, także możemy porozmawiać po grecku. Słabo, ale no trochę tak. No ale to ja tam tak półsłówkami. Na migi. Narysowałem coś pokazałem na migi, dokładnie, więc... Ta wasza rozmowa wcale nie jest aż tak charyzmatyczna, jak się wydaje. No tak, a szczególnie, że ja jeszcze nic nie mówiłam. Można by zaaranżować... Właśnie, bo wśród tych książek, które pan wcześniej znalazł, to 2 były w języku angielskim, co też już nam wcześniej sugerowało, że to nie jest jedyny. Czy nie było też jakiejś rozmowy właśnie, że oni... Była rozmowa, rozmawialiśmy o tym, że... Tylko nie pamiętam, w jakim to było kontekście, że oni pochodzą z Nowego Jorku. To było związane z kolorem ich szat. Nie, powiedzieli mi to. W sensie Albo Igumen mi najpierw wcisnął informację, że oni są tak naprawdę z Nowego Jorku. Z jakiegoś zakonu znajdującego się w Nowym Jorku. Aha, a przed chwilą mi powiedzieli, że są z Chin. Generalnie ja ci to odświeżam pamięć, bo ja tam chyba dalej rysuję, tak mi się wydaje. Ale tak po prostu przypominam to, co się działo dnia teoretycznie wczorajszego. Tak. Bo jeśli chodzi o szaty, no to ja wtedy zauważyłam, że to coś się nie zgadza, ale właśnie no, wśród moich notatek mam tylko napisane, że pochodzą z Nowego Jorku jak Kilsiowie, ale nie pamiętam, skąd my się o tym dowiedzieliśmy. Igumen mi powiedział, że są z Nowego Jorku, ale nie mówią po angielsku, bo to padło w jednej rozmowie. Ja to pamiętam, ja miałam do tego pytania, ale nie zadałam jej głośno. W każdym razie ja myślę, że można by było zaaranżować jakąś pułapkę, żeby ujawnić to, że mówią po angielsku, żeby jakby przyłapać ich na pewnym gorącym uczynku. Przykładowo porozumiewając się w taki sposób po angielsku w kierunku ich albo w otoczeniu ich, żeby wywołać jakąś ich reakcję na powiedziane słowa. Zacząć ich obgadywać. No, ja myślałem bardziej o takiej nagłej reakcji typu, nie wiem, powiedzenie coś po angielsku w stylu uważaj albo coś masz na ubraniu i oczekując pewnego ale to też jest dobry kierunek. Gdybyśmy ich byli w stanie zdemaskować w tym kontekście, to być może otworzyłoby to nam możliwości, żeby porozumieć się z nimi bezpośrednio i w dalszej kolejności, w zależności od tego, jak by wyglądała ta rozmowa, to wyciągnąć od nich jakieś dodatkowe informacje. No dobrze, czyli generalnie chcemy się zorientować po ich twarzach, że No, jestem otwarty na pomysły. Tak naprawdę jakiś podstęp, który powoduje, że nie będą mogli też zaprzeczyć w żaden sposób i oddalić się. Aha. Albo właśnie tak, coś zaaranżować, żeby na przykład sprawić, że pojawią się gdzieś, gdzie nikt się ich nie spodziewa i żeby... Mówi pani na przykład o napisaniu notatki i zostawieniu w ich na przykład od brata Nikolaosa, od igumena Nikolaosa, spowodowaniu tego, żeby się pojawili w danym miejscu. To jest bardzo dobry pomysł. Ja już wiem, gdzie jest ich cel, a mogę podrzucić taką notatkę do ich celi. Jesteśmy w stanie sfałszować taką notatkę? Trzeba by było Idali zapytać, bo ona jest dziennikarką, chyba najlepiej by się nadawała do takiego zadania. Dziennikarze są najlepsi w fałszowaniu informacji, tak? Nie, no bo... W sumie... Jaka opinia o mediach? Nie skomentuję.
żuraw, ale poproszę cię na to o kość premiową, skoro tak. No dobra, to co robicie w takim razie? Jak już tam się, nie wiem, skończycie rysować. Bo jeszcze kolacja i potem palulu, nie? Standardowo. Wiesz co, poprzechadzam się troszeczkę, zerknę do magazynu znowu, czy coś się tam ruszyło w kwestii windy, czy ktoś tam w ogóle zagląda. Wiesz co, akurat jak zaszłaś do magazynu w tym momencie, w którym sobie do niego poszłaś, to magazyn jest pusty, aczkolwiek widać, że ktoś to był, coś tu było zabierane, grzebane, przestawiane, przenoszone, bo niektóre rzeczy są poustawiane w innych miejscach niż widziałaś je z rana, kiedy tutaj przyszliście razem z Branisławem, natomiast kołowrót od windy wygląda na nieruszany dalej. Okej, a co się dzieje na dole? Bo Wiesz co, jednak zbliża się fragmenty już powoli taki zmierzch, więc tutaj taka szarówka na dworze słabo widać, co tam na dole się znajduje, więc ciężko Okej. Ja bym proponował jakieś zebranie przed kolacją. To swoją drogą, ale tak jeszcze mi powiedz, żuraw, skoro coś się pozmieniało, co dokładnie uległo modyfikacji? Czy ja jestem w stanie stwierdzić, co zniknęło z takich newralgicznych rzeczy? z newralgicznych rzeczy, trochę zapasów, ale to być może z racji tego, że no trzeba było z czegoś przygotować posiłki. Kolejne, no i nie widzisz żadnych tutaj narzędzi składowanych w magazynie pokroju, nie wiem, młotków, pił, jakichś takich rzeczy, które można byłoby coś naprawiać, jakichś kielni, czy innych takich rzeczy. Ja się tu poprzechadzam w sumie, bo jeżeli właściwie miałaby być zapasowa lina, to gdzie jak nie tu? O, gdzieś w magazynie musiały być, nie? To ja jej poszukam. Dobra. To nie jest mała rzecz, żeby się schowała. Nie, no bo to by w- był zwój takiej dosyć grubej liny, no to dosyć na potężne by było, nie? No właśnie, Rzuć mi na spostrzegawczość. tak jest. Absolutnie nigdzie nie znajdujesz żadnej liny. Znaczy przynajmniej takiej grubej, z której by się można było zrobić powrotem windę i naprawić to, co zostało popsute bądź sabotowane. Znajdujesz tam jakieś zwoje takiej liny, takiej typowej liny, takiej zwykłej, nie? Do wiązania No. czegoś tam na przykład, ale nie do transportu, nie? Więc jeżeli mają gdzieś tą linę, to najwidoczniej nie w składziku. Okej. Albo, ale tutaj ewentualnie musi rzucić na inteligencję. Czyli Albo nie mają liny. Albo na pomysłowość, czyli na inteligencję możesz rzucić. Albo już jej używają, może już ją w tej chwili naprawiają. tę Czekaj. 3 szczęścia to ja mogę, tylko jak to się dopala? Klikasz na rzucie i wydaj. Ja, mam. Wiesz co, Doprawiłam. albo tak w sumie zastanawiasz się, że być może, skoro raczej, czekaj, czy ty wyłapałaś, że ojciec Nikolaos kłamie, tak, nie? Gertruda o tym wspominała. To skoro, jeśli założyłabyś, że ojciec Nikolaos mówi w wielu miejscach nieprawdę, to być może z tego klasztoru jest jakaś inna droga i w odpowiednim momencie sobie po prostu nią wyjdą, zabiorą tą linę z dołu i sobie przyniosą na górę, tak? Notabene ty też wyłapałaś, bo jak byłaś u niego, to też wykonywałaś rzut na jego kłamstwo. Tak, ale to akurat tego to ja się spodziewam. Co ci taki zapala ci taką żaróweczkę Tomasza Edisona w głowie, że być może ojciec Nikolaos nie chce was stąd wypuścić z jakiegoś powodu, za szybko. Dobra. I masz takie wrażenie dziennikarskiego nosa, intuicję, że ci chińscy mnisi mają coś z tym wspólnego. Obrona przed czarną magią, kuźwa jego mać. No nic, Idalia w swojej letniej sukience powiewającej na wietrze i w sandałeczkach o absolutnie kompletnym braku jakichkolwiek obcasu dopacała stronę swojej celi. Weszła tam nie próbując być w żaden sposób cicho, pacnęła całe naręcze notatek, które dzisiaj zrobiła na łóżko, westchnęła ciężko i rozejrzała się, z której zasłony dochodzą dialogi. Dialogi na pewno dochodzą za zasłony, gdzie jest cela Gertrudy. No i oczywiście jakieś tam dialogi też dochodzą cały czas z celi, gdzie rezyduje profesor Matsorakis. Nie? Rozumiem, czyli pokój tajnych spotkań to jest cela Gertrudy. Od wczoraj. Tak. Wczoraj też tam kolaborowaliśmy. Zerknęła do środka. No widzisz Dobry. Gertrudę i Branisława, którzy sobie tam rozmawiają. I nie wiem, nas- czy Dragosz tam z nimi siedzi, czy nie. Właśnie chciałam już powiedzieć, jest nas o jedno za mało. Niech ktoś zaprosił, to będzie. Czwarte stwierdziło, że nie będzie brać udziału w rozmowach. Czy, nie wiem, Italio- fragmenty o Czy O, Ktoś z nas ale- musi pójść po Dragosa. Skoro Zrobimy już tutaj sobie w naradę. przejściu No, jesteś najbliżej. Dragosz, zasłoniła, może
W takim razie zasłona. Dragosz sobie kontempluje w celi. Tak. Tak, ale Historię sobie 18. zapisuję w dzienniku wszystkie doświadczenia od przybycia tutaj. Ja grzecznie zapukam, bo mimo wszystko nie wypada mi naruszyć spokoju także osoby religijnej. Proszę wejść, zapraszam. Się tylko tak zasłona odchyliła, ta głowa się pokazała. Panie Dragomirze, siedzimy w celi obok, rozmawiamy o sytuacji. Nie chciałby pan dołączyć? Znów będziemy omawiać nekromancję i demonologię? Nie, przynajmniej ja nie mam takich tematów na dzień dzisiejszy. No, zaraz przyjdę. Wycofała się, wróciła do celi Gertrudy. I właśnie akurat teraz jak Dragos podąża i wchodzi już do celi Gertrudy, to słyszy tylko jak ja wypowiadam słowa i boję się, że tutaj jest wpływ czarnej magii. I zawraca się napięcie i wraca. Proszę poczekać, bo mam przynajmniej jedną istotną rzecz, która myślę, że pana Dragomira zainteresuje bardziej. Przejrzałam trochę bardziej magazyn i niepokoi mnie to, że nie mają liny zapasowej. Zaczynam mieć wątpliwości, czy na pewno nie ma żadnego innego wyjścia stąd, czy jest tam tylko powiedziane, że nie ma żadnego innego wyjścia z jakiegoś powodu. No ja jestem przekonany, że igumen Nikolaos albo nie ma absolutnie zielonego pojęcia, jak rozwiązać problem liny, albo po prostu nie chce tego zrobić. A jako dowód mogę podać to, że byłem z nim porozmawiać i zapytałem go wprost, jaki pomysł na usunięcie tej usterki ma igumen Nikolaos i jakby cały klasztor. No i igumen się bardzo plątał w słowach. Nie był w stanie w sposób klarowny odpowiedzieć na dosyć proste zadanie pytanie. Jeżeli mówimy tutaj o wyeliminowaniu usterki w przeciągu kolejnego 1 lub 2 dni, to jakiś plan działania powinien być z góry ustalony. Więc ja się nie dziwię, że pani Dalio, że pani nie znalazła żadnej liny w magazynie, bo uważam, że tutaj czegoś takiego nie ma. Nie tylko, że w magazynie, ale gdziekolwiek. Czyli innymi słowy, podejrzewamy, że to przejście jest. Czy ktoś ma coś przeciwko? Bo nawet jeżeli już odstąpić od tematu mówienia prawdy, nieprawdy, to wszyscy mnisi są strasznie spokojni, jakby ta sytuacja po prostu nie zagrażała w jakiś sposób kończącym się zapasą i tak dalej. I dlatego zastanawiam się, ponieważ mamy tutaj pewne niejasności i igumen Nikolaos zdecydowanie uważam, że nie mówi nam prawdy w pewnych kwestiach, no to pytanie, czy jest tu jakiś spisek, który na przykład może polegać na tym, że chcą nas też odciąć od świata i nie wiem, na przykład zamurować tak jak tych braci, których dzisiaj szczątki odmurowaliśmy, czy też jest jakieś drugie dno. Prawie z pewnością mogę powiedzieć, że nie ma tutaj czystych zamiarów tylko i wyłącznie naukowych, a sytuacja jest zupełnie przypadkowa. Ale z drugiej strony po co? Otworzyli celę, w której, tak jak się spodziewaliśmy, były szczątki i trochę historycznych fresków. Oni te szczątki pogrzebali, myśmy się pocieszyli faktem historycznym, myśmy się pocieszyli tym, jak to wygląda, jak to z perspektywy archeologii wygląda. I możemy grzecznie wrócić do domu, bo w sumie nie widzieliśmy niczego złego, niczego nadzwyczajnego. Więc nie do końca w ogóle rozumiem, dlaczego mielibyśmy być przytrzymywani. Dragosie, czy istnieją jakieś uwarunkowania religijne, które mogłyby wskazywać na tego typu działania? Nic nie przychodzi mi do głowy. Natomiast jeśli chodzi o inną drogę wyjścia, jeżeli będziemy sugerować się księgą, to pod klasztorem powinny istnieć jakiegoś rodzaju jaskinie. Tak. Jeżeli tak faktycznie jest, powinniśmy szukać wejścia na najniższych klasztornych poziomach. To będzie krypta, ale z krypty nie ma przejścia, albo nie znaleźliśmy jeszcze tego przejścia. No myślę, że powinniśmy aktywnie szukać przejścia, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, myślę, że tutaj rozmawiałem z panią Gertrudą na temat naszych przybyszów z Azji. Wyraziłem swoje wątpliwości również dlatego, że złożyłem wizytę igumenowi, który nie uważam, żeby mówił biegle, a w zasadzie w ogóle po chińsku. Ja oczywiście nie znam chińskiego, ale jestem w stanie w pewien sposób wyczuć, czy język jest zbliżony do tego rodzaju właśnie mowy. Słowa brzmią inaczej w różnych językach bez względu na znaczenie. Poprosiłem igumena o przetłumaczenie, ponieważ akurat ci mnisi byli u igumena, jak
złożyłem mu wizytę, poprosiłem o przetłumaczenie w celu nawiązania jakiegoś kontaktu i nie uważam, żeby te odpowiedzi były rzeczywiście rzetelnie przetłumaczone przez igumena. To było, wydaje mi się, coś zupełnie wymyślonego na poczekaniu, żeby zaspokoić moją ciekawość i prośbę do tego, żeby porozmawiać z tymi mnichami. Dlatego też zasugerowałem pani Gertrudzie to, żeby spróbować podstępem spowodować, żeby ci mnisi ujawnili się jako ludzie mówiący w języku angielskim, co podejrzewam, że jest ich językiem, dzięki czemu moglibyśmy to wykorzystać, nawiązując z nimi bezpośredni kontakt w taki lub inny sposób. Albo po dobroci, albo pod przymusem. Jakkolwiek, Branisławie, plan ma ręce i nogi, tak ma newralgiczny punkt, którego być może nie zauważasz, a który mi się strasznie rzuca w oczy. To znaczy, że panowie Azjaci nie odstępują Igmana na krok. I wszelkie nasze próby porozmawiania z nimi po angielsku, czy wymuszenia na nich zrozumienia języka angielskiego, skończą się tym, że Igman wkroczy i będzie ich chronił. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego że ja ich spotkałem w korytarzach wczoraj, nie w obecności igumena. Więc chociażby w drodze od igumena do swojej celi na przykład można by taką sytuację zaaranżować. Zresztą myślę, że jeżeli jesteśmy na tyle odważni i otwarci, możemy to też zaaranżować w obecności igumena i niekoniecznie, mówię o tym podstępie, i niekoniecznie wykorzystać to od razu. Gdybyśmy mieli dobry pomysł, w jaki sposób to zrobić, to można by było po prostu ich sprawdzić, a wykorzystać tę wiedzę w późniejszym czasie, jeżeli będziemy z nimi przykładowo sam na sam. Mam jeden pomysł, ale on jest strasznie naciągany i bez wiedzy, znaczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będzie rozsądny, czy nie. To nie w kontekście Azjatów, ale teraz po prostu przyszło mi do głowy. Jeżeli jest zejście do jaskiń, to siedząc dzisiaj w kaplicy zauważyłam, że pośród wszystkich innych rzeźb, które są lekko podniszczone, rzeźba Cyryla jest cały czas odnawiana, cały czas utrzymywana w dobrym stanie. I o ile jestem w stanie uwierzyć, że po prostu zależy im na tym, aby ona się dobrze prezentowała i cały czas była nowa, gdzie nie byłoby zapasowe przejście jak pod patronem tego klasztoru. Dobrze, a taka meta z mojej strony, czy rzeczywiście inne rzeźby są podniszczone? Żuraw. Żuraw? Są jeszcze inne Nie. rzeźby? Tam jeszcze była rzeźba Metodego po drugiej stronie reflektarza. A jaki jest stan? Taki sam Taki jak i Cyryla. No dobra. No ale w każdym razie sens zachowuje, może bez podnioszonych innych rzeźb, natomiast no, to jest moje domniemanie, że być może gdzieś wokół rzeźby znajduje się przejście, które pozwoliłoby nam, albo w ogóle pod rzeźbą, którą trzeba przesunąć, znajdowałaby się jakaś klapa. Zaczynam żałować, że nie spróbowaliśmy tego, jak byliśmy sami w tamtym miejscu, studiując księgę, bo to jest to samo miejsce, prawda? Tam, gdzie była księga, to jest też rzeźba, tak? Nie, rzeźba jest w reflektarzu, czyli tam, gdzie się je posiłki. A, okej, dobra. Gdybyśmy byli w stanie się tam zakraść, można by było spróbować ją przesunąć. Ale chyba będzie kolacja niedługa. To No ale raczej nie byłoby to wskazane, żeby to robić w towarzystwie innych. Mam nadzieję, bracie Dragosie, że nie obraża to twoich uczuć religijnych. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. O czym konkretnie w tej chwili mówisz? O przesuwaniu rzeźby, która jest de facto jakąś tam insygnią, czy tam relikwią religijną, prawda? Drogi panie, o ile tej relikwii nie dotknął sam Jezus Chrystus albo któryś ze świętych, to jest to wyłącznie kawałek kamienia. Jestem zaskoczony tą odpowiedzią, ale przyjmuję ją z największą satysfakcją. czy ja mogę poprosić o odświeżenie, jaki jest cel podróży brata Dragosa? W sensie Dragos ma zweryfikować coś, zaistnienie jakiegoś cudu? O co chodziło? No, chodziło o to, że takie nietypowe wydarzenie, zaraz mogą być jakieś plotki, jakieś pogłoski, jakieś niestworzone historie na ten temat, więc Kościół, będąc proaktywnym, wysłał człowieka na miejsce, żeby był przy tym, zbadał to i napisał swoją wersję zdarzeń. Okej. Czy ktoś ma jeszcze Nie ma z nas problemu. jakieś spostrzeżenia?
dodatkowe. Jeszcze się zastanawiam, czy właśnie ta wizyta brata Dragosza nie ma nic wspólnego z tym relikwią, palcem świętego Cyryla, który tutaj kiedyś przebywał w tych murach. Swoją drogą, nie. po tym jak znaleźliśmy domniemanie, gdzie może być relikwia albo gdzie była, to igumen smętnie zauważył, że jego rozsądek nie pozwala mu chcieć odzyskać relikwię. Jakkolwiek zakonserwowana by nie była, on już wierzy, że rozkład czasu ją dopadł. Co mnie troszeczkę zastanawia, bo wydawało mi się, że taka relikwia bardzo długo sobie egzystowała. Niezależnie od stanu faktycznego, dalej była bardzo ważnym, świętym elementem, który klasztor powinien chcieć bronić. No mi się wydaje, że takie relikwie są konserwowane, powinny przetrwać dosyć długo, natomiast ta konserwacja musi być cykliczna, czyli jeżeli długo nie następuje jakaś taka renowacja, czy jak się to ładnie nazywa, tego typu relikwii, to ona rzeczywiście może niszczyć. Zresztą mi się wydawało, że one nie są poddawane konserwacji, tylko że Duch Boży w nie wstępuje i dlatego one tak długo wytrzymują w stanie nietkniętym. Ale może brat Dragos będzie lepiej pod tym kątem poinformowany, jak to Kościół widzi. No tak czy siak, bez względu na to faktycznie sceptycyzm igumena pod kątem tego, jak ten relikwiarz, w jakim teraz jest stanie, jest podejrzany, biorąc pod uwagę, że jest przeorem. Ja mam wrażenie, że to było kolejne z kłamstw albo niedopowiedzianych prawd igumena, bo on nie wie, że jesteśmy świadomi księgi Obrony przed czarną magią i jakkolwiek tematu czarnej magii nie chce mi się poruszać pod kątem naukowym, tak w księdze zapisano, że igumen, który przetracił relikwie, bał się sił nieczystych. Panowie Chińczycy przywieźli księgę obrony przed siłami nieczystymi. To się za bardzo łączy w jedną całość, żeby nie miało sensu. Zastanawiam się, czy to wszystko nie wmieszać Jonasa, bo on jako jedyny okazał się zaniepokojony tym wszystkim. Nie zaobserwowałaś się, że zaczął się trzymać od nas troszeczkę z dala? Wczoraj był tak blisko nas, a dzisiaj nagle jest taki wycofany troszeczkę? Możliwe, że jeżeli Czy nie zauważyła? jeżeli chcą nas tu przetrzymać siłą i zależy im na tym, abyśmy nie opuścili klasztoru, to Jonas boi się, że spotka ten sam los też jego. No to by sugerowało, że powinien się z nami raczej trzymać wtedy, prawda? Niekoniecznie. Może próbować trzymać się jak najbliżej braci z nadzieją, że oni go wyprowadzą. No to jest też dobra teoria. Ja bym tak do końca nie ufał Jonasowi. Zauważam jego takie nerwowe zachowanie również. Dla mnie to sugeruje, że ktoś może mieć jakieś dodatkowe informacje, którymi nie do końca chce się podzielić, którymi nie do końca chce się podzielić. To jest jedna osoba. No i druga, pani Laura dalej mnie niepokoi, bo widzę po niej niepokój, ale jeżeli ktoś miałby być przekonany, że jej mąż nie był chory i został dobrowolnie na dole, to byłaby ona, więc... Możemy spróbować z nią porozmawiać. Kto jest najbardziej przekonujący w takich rozmowach? Chciałabym znać perswazję. Tak, to co ona wie naprawdę, a jeżeli okaże się, że naprawdę nic nie wie, to zastanawiam się, jak to małżeństwo wyglądało. No to co teraz? Bo zbliża się pora kolacji. Ja mogę właśnie, spróbować porozmawiać z panią Laurą, jeżeli tylko że ja mam perswazję 60. I ja bym mam nawet mniej. proponowała, żebyśmy poszli całą grupą do pani Laury i próbowali wymusić na niej mówienie faktów tłumem, bo to co innego, kiedy jedna osoba próbuje wyciągnąć z niej informację, a co innego, kiedy cała grupa na nią patrzy. Czemu nie? Z tego co wiem, to przebywała z profesorem w celi. Może złożymy im wizytę jeszcze przed kolacją. Mamy jeszcze chwilę czasu? A chcemy mieszać w to profesora? Możemy nawiązać luźną rozmowę. Dowiedzieć się, Dobra. co oni myślą na ten temat, prawda? Niekoniecznie musimy przechodzić do meritum w obecności profesora. To prawda. Możemy ich wybadać, jak oni się odnajdują w tej W sytuacji. sumie nie rozmawialiśmy z nimi na ten temat, prawda? Poza tym, że Gertruda miała rozmowę z Laurą przy śniadaniu. A, tak zdawkowo, wyrywkowo. Rano była jeszcze mocno zaniepokojona stanem swojego męża, a później mam wrażenie, że jednak bardziej się przejęła odkryciami architektonicznymi. Ale zobaczmy, w jakim jest teraz stanie.
No to idziemy do nich. Idziecie do jednej z sąsiednich cel, w której pan profesor Matsorakis razem z panią Laurą cały czas jeszcze sobie dywagują nad swoimi notatkami i podnoszą na was swoje zaskoczone spojrzenia, kiedy pojawiacie się w otworze wejściowym do celi. I tak pan profesor Matsorakis tak przez chwilę patrzy na nas, potem zapraszamy. Czyżby państwo nabrali ochoty na dyskusję na temat dokonań archeologii sztuki sakralnej? Tak Dalia weszła do środka, nie wiem czy jako pierwsza, czy jako druga, ale przycupnęła sobie gdzieś w kąciku takim dyskusje na temat historyczno-religijne. Chętnie, panie profesorze, może po kolacji. Nurtuje mnie po prostu cały czas brak wyjścia, przyznaję. Ja mam bardzo złe przeczucia co do faktu, że zostaliśmy troszeczkę odcięci od świata. No tak, to jest ciężka sprawa, ale ponoć ojciec Nikolaus mówił, że wszystko będzie naprawione w ciągu dnia lub dwóch, więc chyba nie ma się czym martwić. Najwyżej po prostu sobie posiedzimy tutaj dłużej. Normalnie bym Panie była profesorze, i była, pan się nie martwi? Tak szczerze? Między Bogiem a prawdą? A czemu miałbym się martwić? Coś nam tutaj grozi? Mamy co jeść? Mamy gdzie spać? Zejdzie nam trochę 2 dni dłużej, ale to chyba nikomu się nigdzie nie śpieszy, żeby jakoś specjalnie... Znaczy chodzi o to, panie profesorze, że przeszłam się trochę po magazynie, przeszłam się trochę po klasztorze i nie ma zapasowej liny. Nie mają jak naprawić tej windy, nie mają materiałów. W sumie może mają gdzieś jeszcze jakiś magazyn albo składzik. W końcu nie oprowadzali nas po całym klasztorze. Muszą mieć jeszcze jakieś Ja pomieszczenia, wczoraj w zwiedziłam których... dość dużo. A Powiedzmy, że- pani Lauro? Co pani o tym sądzi? Widzisz, że kobieta trochę się zasępiła, słysząc te rewelacje z waszej strony. Wpatruje się gdzieś tam w ścianę przed siebie. Ja się martwię o Edgara. Chciałbym go zobaczyć jak najszybciej. Sprawdzić jak jego zdrowie. Właściwie, bo z Edgarem bardzo źle nie było. Wyglądał w miarę dobrze. Czy Edgar nie będzie się martwił, że pani nieobecność się przedłuża? Pewnie tak. Na pewno będzie się martwił. A czy jest szansa, że w takim wypadku by kogoś powiadomił? Bo mimo wszystko na dole da się znaleźć windę, która spadła. Gdyby tylko podszedł, to myślę, że miałby powody do niepokoju. Ale to pani zna męża najlepiej, więc to będzie pani najbardziej skora do tego, żeby ocenić, czy No na jest pewno szansa. chciałby kogoś powiadomić, tylko że jedynym kontaktem klasztoru w ostatnim czasie z wioską był Jonas, brat Jonas i nikt więcej. Tak, nie wiem jak oni się jak nawet komuś zgłosi w wiosce, czy oni tu zechcą przyjechać i próbować naprawiać, nie wiem. Czy ja mogę rzucić na psychologię, czy któryś z nich w tym momencie leci w kulki? To rzuć. Jeden, naprawdę jeden. Mhm. Jestem o 1 szczęścia mniej. Laura Kirsch nawet nie tyle, że kłamie, co jeżeli chodzi o jej męża, to bardziej martwi ją chyba coś innego niż to, o czym mówi. Okej. Ale zręcznie omija faktyczny jakby jej problem, jej zmartwień. A jeżeli chodzi o profesora? Ten wydaje się być całkowicie pewny tego, że ojciec Nikolaos raczej tutaj nikogo nie chce skrzywdzić i on wierzy w to, że to wszystko będzie jak najlepsze. Panie profesorze, czy ja mogę z panem zamienić 2 słowa na osobności? No, ależ proszę, panie. Wyjdźmy z celi, jeżeli możemy. Dobrze. To jak oni pójdą, ja sobie zatrzymam tą scenę jeszcze. Mhm. Właśnie. Jak panowie wyszli, pani Lauro wie, że pani mąż generalnie jest zdrowy i nie szedł tutaj dobrowolnie. Okej. Według mnie uderzasz w tony blisko zastraszania. Ile ja mam zastraszania? Nie mam tego dużo, bardziej perswazję próbuję, no ale jeżeli chcesz mi zastraszanie wcisnąć... No wiem, bardziej chyba chcesz tutaj uderzyć w takie tony, że wiesz, że wiem, że kłamiesz, więc gadaj mi to prawdę, tak? Nie, no to Bardziej nie jest wyprostować, nie jest że zastraszenie. Przecież ona Proszę mi nie wreszcie zastrasza w powiedzieć, żaden o co sposób. chodzi. Wiesz co, to będzie trudny test, ale z racji presji społecznej wywieranej przez osoby trzecie, które z tobą przybywają w tej celi, dostaniesz kostkę bonusową Ale w końcu czego? do perswazji. Okej, czekaj, to jest przegrana. Co ja potrzebuję? 25 punktów, aż ła. Możesz forsować, ale jeżeli ci się nie uda, to doprowadzisz ją do płaczu i ona po prostu wybiegnie z celi z płaczem i gdzieś tam sobie pobiegnie
w klasztor. Na razie spróbuję. No, 19 wyszło. Okej, więc Laura tak widzisz, jak kładzie ręce na kolanach, ściska swoją sukienkę dłońmi, rozwiera te dłonie, ściska, nic nie mówi, wpatrując się tak bardziej w podłogę, gdzieś tam między waszymi nogami. Zapewniam, że to nie zostanie wpisane do artykułu, ale potrzebuję już prywatnie wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Czy mogłybyśmy porozmawiać na osobności? Spojrzała na Dragosza, na Gertrudę. To i tak jest jej cela, więc... A, no dobra, Tak, O po co mi prostu chodzi? wychodzi. wychodzę. Idę się przewietrzyć. Dobra, to zaraz zanim wrócimy do Jac, to teraz przeskoczmy do Branisława i do profesora. Wychodzicie z celi, odchodzicie kilka kroków gdzieś tam w głąb korytarza. Tak, panie Brozowicz, o co chodzi? Panie profesorze, czy dzisiejszy dzień był dla profesora ekscytujący? O, bez wątpienia to tutaj wszystko co tu widzieliśmy, to naprawdę fantastyczna sprawa. Te freski, jedyne, które się ostały, odkryć coś takiego i będę tutaj jeszcze rozmawiał z ojcem Nikolausem, żebyśmy mogli w przyszłości w jakiś sposób zabezpieczyć te dzieła sztuki, przysłać jakieś ekipy do odrestaurowywania, może jakąś dokumentację jeszcze dodatkowo fotograficzną zrobić. Będzie dużo pracy jeszcze z tym, ale to naprawdę fantastyczna sprawa. No tutaj freski starsze niż XIV wiek. A czy w swoich obserwacjach i badaniach, szczególnie przebywając w tych celach, nie zauważył profesor czegoś, co nie przystaje do sytuacji, czegoś nieoczywistego, co nie wpisywałoby się w pewien oczekiwany scenariusz, jeżeli chodzi o z punktu widzenia archeologicznego oczywiście. Ale szczerze mówiąc, to trochę nie wiem, jakby nie potrafię Na przykład analizując, że tak powiem, otoczenie, nie dało się tam zauważyć czegoś, co mogłoby być z innych czasów niż to, w których zostali mnisi tam zabetonowani, czy tam zamurowani i tak dalej. Profesor Macorakis tak zmarszczył brwi. Nie Jakieś wydaje. materiały, które były nieoczywiste w tych celach. Nie, wszystko... Na stan mojej aktualnej wiedzy z dziedziny archeologii jestem w stanie powiedzieć, że tam wszystko było w jak najlepszym porządku, na tyle, na ile mogło być, zważywszy na upływ czasu. Panie profesorze, dobrze, rozumiem, okej. No chciałem tylko zapytać, dowiedzieć się, jakie ma pan spostrzeżenia, ale chciałem też zapytać profesora, czy zauważył pan chińskich mnichów tutaj na terenie klasztoru? No tak, nie dało się. I to jest moment, kiedy wychodzi najpierw Dragosz, a potem Gertruda. Tak. No nie dało się nie zauważyć. Nie dziwi się pan troszeczkę? Dziwię się, ale zakładam, że może być to w ramach jakiejś wymiany kulturowej. Posiada pan może wiedzę na ten temat, czy ci mnisi nie są z okolic takich, czy tam ewentualnie z klasztoru, z których pochodzi również pan Kirsch i pani Kirsch? W sensie, że z Nowego Jorku, z Ameryki? Czy kolory ich szat nie świadczą o tym, że mogą być nie z takiego, jak to ładnie nazwać, chińskiego klasztoru, czy tam tybetańskiego klasztoru, jakim byśmy się spodziewali? Bo wiadomo, wiemy, jakie są mniej więcej kolory szat mnichów Tybetu. Zdarzyło mi się widzieć tybetańskich mnichów, tak, gdzieś tam w Grecji bywali i jak studiowałem w Wielkiej Brytanii, to też tam zdarzało się widzieć chińskich mnichów. No zakładając, nie jestem ekspertem z dziedziny religioznawstwa czy podobnych tematów, natomiast o ile coś tam pamiętam jeszcze z historii powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki, no to chińscy migranci mieli bardzo duży udział w rozwoju tego kraju, więc bardzo prawdopodobne, że razem z typowymi pracownikami fizycznymi, czy później, którzy sprowadzali swoje rodziny, przybyli też i jacyś reprezentanci chińskich duchownych. Zakładam, że mogły powstać jakieś amerykańskie oddziały, czy też filie, czy odpowiedniki jakichś tam związków religijnych z Chin. Amerykańskie oddziały związków religijnych. Można by było się spodziewać, że tacy mnisi powinni mówić w języku angielskim, prawda? Jeżeli przebywali tam wystarczająco długo, bądź się tam urodzili, albo chciało im się uczyć, to myślę, że byłoby to dość raczej naturalne, żeby rozmawiali po angielsku. To nie jest zasadniczo trudny język do nauczenia się, jeden z łatwiejszych.
Panie profesorze, proszę się nad tym zastanowić. Takie jest moje spostrzeżenie. A ja w zasadzie meta znowu uprawię. Ja zrobiłem to po to, żeby wyciągnąć profesora z celi w celu takim, żebyście mogli porozmawiać z Laurą, nie? Więc jakby to był główny mój cel. No dobrze, więc tutaj jeszcze tam kończysz rozmowę z profesorem Matsurakisem. Dragosz razem z Gertrudą opuścili celę, żeby pozostawić Idalię samotną razem z Laurą Kirsch. I Laura Kirsch tak nadal nie patrząc ci w oczy, tylko widzisz w podłogę. To o co dokładnie pani chodzi? Edgar albo jawnie nie chciał tutaj wejść, albo wiedział, że coś się dzieje, albo miał coś innego do sprawdzenia, nie w klasztorze, a na przykład pod nim. Jedna z trzech opcji, jeżeli oczywiście mogę mówić zauważasz, że jak powiedziałaś pod nim, to Laura się wzdrygnęła, chociaż nadal się nie patrzy na ciebie, nie? Czy wy państwo interesujecie się bardziej jaskiniami pod klasztorem? Jakimi jaskiniami? Widzisz, że robi taką głupią minę, jakby próbowała jeszcze sprawić, że jednak wiesz, zagra słodką idiotkę i stwierdzisz, że nie ma sensu z nią rozmawiać. Panie Lauro, jestem reporterem nie od dzisiaj. Widzę doskonale moment, kiedy mój rozmówca bardzo próbuje uniknąć powiedzenia niedogodnych faktów. Chociaż blog plotkarski nie jest moją mocną stroną, ale naprawdę wolałabym, abyśmy w tym momencie rozmawiali poważnie. Rozmawiam o tym przede wszystkim dlatego, że być może pan Edgar będzie jedyną osobą chętną do tego, aby nas stąd uwolnić. A żeby mieć dobry pogląd na sytuację, potrzebuję wiedzieć, po co pan Edgar zadał sobie trud przebycia połowy świata tylko po to, aby nie wyjść do klasztoru. Wie pani, ale to wstyd mi przyznać. Bardzo proszę, żeby pani nikomu nie mówiła, bo to bardzo uderzy w reputację mojego męża. Proszę mówić. Mój mąż od jakiegoś czasu ma spore długi i żeby je spłacić, zajmuje się kradzieżą i sprzedażą dzieł sztuki na czarnym rynku. I on udawał tą chorobę tylko po to, żeby móc przejąć jedną z ikon, którą dzisiejszej nocy ktoś ukradnie z kaplicy. To będzie pani? Nie, ja sama nie dałabym rady. A czy jest pani w takim wypadku w świadomości, że gdzieś istnieje inne tajne przejście, które nas stąd wyprowadzi? Ja na ten temat nic nie wiem, to mój mąż i tak zawiesiła głos, jakby, wiesz, usilnie próbowała nie powiedzieć, kogo jeszcze ma na myśli. Z drugiej strony ma ten, wzrok, który skupia się na niej cały czas i wywiera tą presję. To Jonas miał ukraść ikonę, ale Talina powiedział mi, że to bardzo utrudnia mojego plany i że on nic nie wie, co planuje Nikolaos, bo on mu nic nie mówi. On jest najmłodszy z nich wszystkich, ale on i mój mąż są w komitywie i to on miał przekazać Edgarowi ukradzioną ikonę. On wie, gdzie są wejścia do jaskiń. Jego pytajcie. Ale ona tak się łapie za ręce, tak się patrzy na ciebie. Ale proszę mi obiecać, że mojemu mężowi się nie stanie krzywda. Ja nie pochwalam tego, co on robi, ale bardzo, bardzo go kocham. Wersja o to, dlaczego został pan Edgar na dole, będzie taka, że sam dowiedział się o tym, że gdzieś w jaskiniach istnieje relikwia i próbuje ją znaleźć na własną rękę. Dobrze? No tak, nie bardzo chyba trochę ogarnia, dlaczego mówisz o jakiejś relikwii, co to ma wspólnego, ale... Nie ma żadnego kradzenia ikon, nie ma żadnej komitywy. Ale my musimy... Edgar został tam dlatego, że sam szuka. Taką wersję przyjmijmy i wróćmy do problemu wydostania się stąd, bo wiem, że teraz muszę uderzyć do pana Jonasa. No tylko tak już opuszcza całą głowę i zaczyna tylko szlochać i płakać, nie? Skrywa twarz w dłoniach. Oklepałam ją po ramieniu. Puszczam to miejsce. Gdzie byście się podzieli wszyscy? Wybija czas kolacji. Dzwon klasztorny oznajmia, że czas udać się do refektarza na ostatni posiłek dzisiejszego dnia. Idziemy. No, przynajmniej Idalia chętnie idzie, bo obiad umknął. Tak, a głośno burczy ci w brzuchu. Może posiłki klasztorne nie są jakieś zbyt wyszukane, ale są na tyle pożywne i przygotowane w takich ilościach, że 3 dziennie
w zupełności wystarczają, natomiast ominięcie jednego jednak sprawia pewien dyskomfort we wnętrznościach, tak? Mhm. Ja To pytanie również tylko, czy Idalia przekazała informacje przed posiłkiem. Idalia przekazała informację, że pani Laura nie wie nic o przejściach i Jonas wie, gdzie te przejścia się tak naprawdę znajdują. To jest tyle, co Idalia wam przekazała. Okej, to idziemy na kolację. Idziecie na kolację, gdzieś tam za wami wlecze się... Gertrudą. No bo chyba coś mówiła Gertruda, ale jakby jest na miucie. Faktycznie. Kurczę, a to było takie bardzo ważne. Zastanawiałam się, czy kolacja to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę fabularną. Jak, jeśli uważacie, że to jest pora, żeby tutaj skończyć, bo jakieś tam powody, to w sumie może być. Ja bym nie? dociągnęła do końca dnia, jeżeli możemy. O, Do nocy. w sensie, no ja już zaczynam usypiać, więc po prostu już widzę, że ja mam... You broke my heart, takie nudy? Nie, jest godzina 23, jak zgodnie z tym, co wcześniej pisałam. Mój czas dobiega końca. W świecie żywych. To nie wiem, to jak tam głosowanie? Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? A się wstrzymuje. Ja mogę cokolwiek. Ja się też wstrzymuję, bo wiesz, jeżeli ktoś jest zmęczony, to nie ma co na siłę ciągnąć, nie? Ja bym proponował kończyć chyba. Okej. Okej. Dobrze, no to zawieszamy tutaj cliffhanger fabularny. Dokończymy na przyszłej sesji, która będzie raczej ostatnią już sesją tej opowieści. Z takich czy innych... Planujesz nas zabić? Nie, po prostu ta historia brnie już powoli do końca, nie? Tak, czy takiego kończącego się waszą śmiercią, czy taką, która się nie skończy się czyjąś inną śmiercią, to nie wiem. Moje pytanie, po co ja mam ten karabin, skoro ona się już ma zamiar kończyć? Zanim pójdziemy jeszcze spać, to dokonamy jeszcze jednej rzeczy, czyli rozwoju osobistego naszych postaci, tylko gdzie ja go muszę włączyć? Tu go muszę włączyć. Faza rozwoju, dobra, faza rozwoju włączona i tam jak wejdziecie na swoje karty postaci, to po lewej stronie macie taki przycisk rozwój. O, perswazja mi rośnie. Coś musimy zrobić w tej fazie rozwoju? Czekaj, Tak, tak. kliknąć dwie rzeczy. Kliknąć rozwój i odzyskaj szczęście ewentualnie jeszcze. Faza rozwoju, tak? Kliknąć. Faza rozwoju i co? I jeszcze tam chyba odzyskaj szczęście też. Mhm. Nic nie traciłam, więc... Coś się stało? Tak, nie udało się odzyskać szczęścia, nie udało się odzyskać szczęścia, nie udało się odzyskać szczęścia. O. To A ile brzmi razy jak można ta klikać? sesja. Nie no, raz. Dobra, wszyscy już fazę rozwoju zrobili? Mhm. Chyba Tak, panie nie. zrobił. Ty jeszcze nie ogarnąłeś? Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co mam kliknąć, bo odzyskaj punkty szczęścia widzę. A ty rzucałeś A na coś może- dzisiaj? No właśnie. Raz miałeś jak... rzucałem na korzystanie z bibliotek. No to Weszło teoretycznie... ci? No nie, Wyszło bo ci? musiałem A, jak nie szczęście weszło, no to uzyskałem, nie tak. masz nic do rozwoju, bo Aha, musi ci przynajmniej się no to- udać raz, nie? To dzisiaj nic nie wyszło. Więc tak, moi drodzy gracze, graczki, moi drodzy widzowie, na dzisiaj kończymy w tym miejscu i zaczniemy następną sesję, jak ją ustalimy i się zbierzemy, od kolacji i tego, co wniosą do dalszej części tej przygody rewelacje uzyskane od Laury Kirsch przez Idalię i Fantrię. Jakieś 2 słowa podsumowania od każdego z was na dzisiaj? W ogóle nic się nie dzieje, w sensie nic super nadnaturalnego. bardziej... Taka faza szpiegowska, nie? Tak, bardziej... To jest Ja ciekawe. proponuję stąd spieprzać, zanim coś się zacznie dziać nadnaturalnego. Bardzo głęboko przekonać Jonasa do tego, żeby nam powiedział, gdzie jest to wyjście i my się tym wyjściem wyewakuujemy i nas już tu więcej nic nie będzie obchodzić. Tak, bo w sumie... Ja natomiast jestem tutaj dla skarbów. W związku z tym niekoniecznie chcę spieprzać, ale Czy zobaczymy, ty jak się chcesz dokładnie sytuacja tą samą rozwinie. ikonę, którą chce Edgar? No może niekoniecznie ikonę, ale być może są jakieś alternatywne źródła dochodu, jeżeli byśmy przeszli do tych krypt i zobaczyli, co tam ciekawego jest. No dobrze. Także tak czy siak, krypty ewentualne, jeżeli takowe się tu znajdują, to jest coś, co nas wszystkich chyba interesuje bardzo. No. Tak 5 na 10, no ale tak. No i dobrze, no to w takim razie oficjalnie kończymy drugą część historii pod tytułem Monastyr i dziękuję wszystkim za udział, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę dobrej nocy i do zobaczenia na kolejnej sesji, która oczywiście będzie ogłaszana
na moich socjalkach, jak już tylko będę wiedział co i jak. Dziękuję jeszcze raz Wam za udział w dzisiejszej sesji i mam nadzieję, że to jeszcze nie jest ostatnia, którą rozegramy i nie ostatnia przygoda, którą rozegramy w podobnym składzie, więc do zobaczyska, papateczki i hej! Dziękujemy bardzo, Hej. dzięki. Dzięki za grę. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.